Witam Państwa serdecznie w serwisie Post Prawda Info w programie Taka jest Prawda. Ja nazywam się Piotr Kaszuwara, a dziś postaramy się opowiedzieć, jak naprawdę wygląda wojna. Bo wydaje się, że widzimy ją niemal codziennie na ekranach telewizorów, czytamy o niej w gazetach, na portalach, słuchamy relacji blogerów, ale czy zdajemy sobie sprawę, że na wojnie nie ma tylko czerni i bieli, a są też odcienie szarości, nawet i intensywne kolory? Jeśli czasem wydaje nam się, że o wojnie nie tylko w Ukrainie, ale w ogóle wiemy dużo, to dziś chciałbym, żebyśmy dotknęli jej opowieścią zupełnie naturalistyczną, żeby nie była już dla nas wyłącznie legendą o bohaterach, ani tylko horrorem poległych. Mój i Państwa dzisiejszy gość, reżyser, dokumentalista i wolontariusz Sebastian Tomasz Plocharski oglądał wojnę w Ukrainie z tak bliska, jak tylko można sobie to wyobrazić. Dotknął ją wszystkimi zmysłami, poczuł jej duszny zapach, mieszkał i bywał w najniebezpieczniejszych miejscach frontu. Po co? By o tym opowiedzieć. Dzień dobry, Sebastianie. Dzień dobry, Piotr, i dzień dobry Państwu. Tak, ładnie to powiedziałeś, aż mi dreszcze przeszły, jak to opowiadałeś. Absolutnie oczywiście prawda. Dramaturgia jest w tym, co powiedziałeś, aż do mnie to nie dochodzi, że to faktycznie tak wszystko jest niebezpieczne. I tak się zastanawiałem, czy nie przesadzasz. Raczej nie przesadzasz, ale oczywiście tu bym chciał też, my po prostu robimy swoją robotę, tak? No właśnie, kiedy jesteś w tym tak codziennie, każdego dnia, każdej godziny, budzisz się rano, nadal jesteś w Donbasie, idziesz spać, jesteś w Donbasie, to wydaje ci się, że to normalne. A kiedy wracasz do domu, ja przynajmniej tak miałem na samym początku jeszcze wojny, kiedy wracałem do domu, kiedy wracałem do Wrocławia, bo teraz też jestem cały czas w Ukrainie, to widziałem w telewizji, gdzie byłem. Czytałem wiadomości o tym, co tam się działo, opowiadałem znajomym o spadających rakietach i docierało w zasadzie do mnie, że absolutnie to, co przeżywałem przez ostatni czas, będąc na froncie, będąc blisko frontu, nie jest niczym normalnym. No nie, no absolutnie. Przyzwyczajamy się do tego niesamowicie. Opowiadałem Ci dzisiaj, że specjalnie ubrałem kamizelkę nie kuloodporną, ale cywilną. Ale po prostu tak już do tych kamizelek się przyzwyczaiłem. Cieszę się, że mogę nosić taką i tak powinno się na świecie chodzić w kamizelkach kolorowych, a nie kuloodpornych. Absolutnie można się do tego przyzwyczaić. Jak sam powiedziałeś, ja chodziłem spać i budziłem się na Donbasie. Ja lubię bardzo używać takiej metafory, którą wyczytałem kiedyś w książce Krzysztofa Millera. Na pewno tą książkę kojarzysz, to jest chyba 13 wojen i jedna. I w którym właśnie na samym początku tej książki jest napisane, że na wojnie trzeba wstać, przeżyć i położyć się spać. No mniej więcej to tak wygląda. Nawet kiedy ja miałem bazę swoją w Krematorsku, teoretycznie 23 kilometry od wojny, ale tak naprawdę no, Kremators jest jedną ręką na froncie. Tam po prostu w Krematorsku każdej nocy, każdego dnia w zasadzie od rakiet po drony, po też te bomby lotnicze, kaby, które zresztą zniszczyły też moje mieszkanie. Zaraz chwilę, jak wyjechałem, ponieważ ja z Krematorska musiałem wyjechać parę tygodni temu, dlatego że muszę dalej pracować w Warszawie nad swoim filmem. Tak to nie rozstawałem się z tym moim jednak krematorskiem. No i tydzień po moim wyjeździe na podwórko spadło K-500, który no niestety zabił też jedną osobę, 9 osób zostało rannych. Ale jeszcze chciałbym powiedzieć, bo tak pamiętam to jak dziś, po prostu te moje łóżka w krematorsku i jak można się nie przyzwyczaić, kiedy jak rano budzisz się, budzą cię tak naprawdę nie tyle nawet odgłosy, bo ich nawet nie słychać, tylko budzi cię takie mikrotrzęsienie ziemi, jak gdyby. Jest to dosyć takie specyficzne. I jest to bardzo charakterystyczne, ponieważ one spowodowane są różnymi rzeczami, ale głównie właśnie tymi bombami kabowymi, tymi, które mają te skrzydła, sobie latają i one, wyobraź to sobie,
jak spadają na Dróżkówkę koło Krematorska, to jest jakieś tam 10 kilometrów, to, no to u nas w Krematorsku się też trzęsie ziemia, więc bardzo często jest po prostu, że ja byłem budzony przez to, że coś mi tam spadało z kółek. Więc bardzo w takim procesie długotrwałym, permanentnym, absolutnie można się do tego przyzwyczaić. I oczywiście, jeżeli teraz jestem w Polsce, nazwijmy to bezpiecznym miejscu, dopiero teraz zauważam, jakie to jest patologiczne. No tak. To jest dopiero kilka tygodni, jak przed chwilą powiedziałeś, od kiedy wróciłeś z Donbasu. Ale czy wróciłeś? Nie do końca wróciłem. Znaczy, to nie jest tak. Mówiłeś, zaproponowałeś tutaj taki kręgosłup tej rozmowy, mówiąc o zmysłach, co jest bardzo ładnie to udało ci się skomponować, ten temat tej takiej rozmowy, powiedzmy. I no tak, no niestety to nie jest takie. Ja jestem, myślę, że cały czas tam, ponieważ to jest tak olbrzymia tragedia, która dotyczy nie tylko całego kraju jako narodowości ukraińskiej, całego kraju ukraińskiej, ale także przede wszystkim poszczególnych ludzi tam na co dzień. Więc nie da się tego inaczej odbierać jak wszystkimi zmysłami, wszystkimi, absolutnie wszystkimi, które posiadasz. Z tytułu, że ja też jestem dokumentalistą, jestem jednak bardziej artystą niż takim nie dziennikarzem faktowym, no to jeszcze bardziej ta moja wrażliwość gdzieś jest nasączona, te zmysły są nasączone mm, tym wszystkim, co ja dookoła widzę, bo ja to wszystko przeżywam i pozwalam sobie na to przeżywanie tego, ponieważ taka jest też moja rola. Jak tworzę film dokumentalny, to ja przefiltrowuję te wszystkie emocje, informacje, które gdzieś, i których jestem świadkiem, które dokumentuję i przez własne moje emocje oddaję, nazwijmy to, produkcję, w którą będę chciał poinformować o sytuacji, pokazać moimi oczami, jak ja widziałem wojnę, bo to jest oczywiście artefakt, to jest taka malutka część. Ja nie będę mógł pokazać 99% tego, co ja przeżyłem, nie dlatego, że ja nie chcę czy nie mogę, po prostu się nie da, ponieważ to wojna zabiera wszystkie zmysły, więc ja będąc tutaj oczywiście pracuję cały czas, już kończąc, będąc tutaj pracuję cały czas, nie dość, że nad swoim filmem, więc moja głowa jest ciągle na wojnie, to dodatkowo pracuję jeszcze dla organizacji humanitarnych, którym, ponieważ no jestem, produkuję bardzo dużo kontentu, więc bardzo chcę, żeby ten content, to co już nakręciłem, żeby już teraz działało. I po prostu pomagam tym organizacjom zbierać pieniądze, są to głównie organizacje w Ameryce, więc ja i jeszcze dodatkowo gdzieś tam pomagam im, ponieważ no, nauczyłem się tego ukraińskiego, rosyjskiego, znam ten angielski, więc jestem takim fajnym przekaźnikiem i mogę koordynować parę rzeczy, więc będąc tutaj, ja non-stop dostaję albo telefony właśnie z mojej organizacji, albo też od moich przyjaciół, którzy ciągle tam są, którzy ciągle czegoś potrzebują, więc to jest nieustanna wojna bez wojny, tak? A wiesz, chciałem Cię zapytać, czy to, co robisz, czyli Twoja praca dokumentalisty, reżysera, czy w jakikolwiek sposób to pomaga Ci lepiej radzić sobie z tym, co tam przeżywasz, lepiej radzić sobie z jakimiś emocjami? Czy to jest w jakikolwiek sposób dla Ciebie oczyszczenie, kiedy już zrobisz na przykład taki materiał? No bo jednak to wszystko musi przez Ciebie przejść. Ty jesteś tym kurcem w jądrze ciemności, który już w pewien sposób jest trochę pochłonięty, tak, przez to wszystko, co tam się dzieje. Czy da się to w jakikolwiek sposób zostawić, czy już teraz to zostawiłeś, żeby tego nie nazwać właśnie tym syndromem stresu pourazowego, o który często ludzie pytają po powrocie z frontu. Nie, no tak, oczywiście. PTSD jest bardzo niestety ciężką chorobą. Niestety mam przyjemność obserwowania to, jak się zmieniają moi przyjaciele, z którymi pracowałem, nie tylko dziennikarze, wolontariusze, też normalni, zwykli ludzie, jak PTSD potrafi zabierać człowieka. No, ja miałem akurat to szczęście, że byłem już po tej wojnie w Donbasie w 2015 roku. Wtedy bardzo dużo się tego nauczyłem i zauważyłem, jak bardzo trzeba. Poznałem też
grono fantastycznych różnych dziennikarzy którzy już mieli doświadczenie i tłumaczyli mi, jak powinienem higienicznie prowadzić moją pracę, czyli higiena polegała na tym, że 2 tygodnie na froncie, 2 tygodnie poza frontem, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Ale obecnie w mojej metodologii pracy ja bardzo na to uważam. W ogóle przez te ostatnie tak naprawdę 3 lata ja bardzo dużo się nauczyłem, jak to wszystko ustawić sobie też w głowie, tak? Ja mam swoje różne mechanizmy wypracowane, które bardzo świetnie działają. My w ogóle przechodziliśmy mnóstwo takich kursów. Ja też jako, jako członek brytyjskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, także przed samą wojną dostałem mnóstwo takich kursów, jak też sobie radzić ze stresem i tak dalej. Także w czasie wojny w Ukrainie, jak pracowałem z organizacjami już jako, bo na samym początku zainteresowałem się systemem ewakuacji, dlatego że ja musiałem ewakuować mojego bohatera z Siewierodoniecka na początku kwietnia, to był dosłownie 3 kwiecień, bo to były moje urodziny. Ewakuowałem go z okrążonego pod Siewierodonieckiem. Na niego Rosjanie kilometr byli. Ja wtedy jeszcze zapłaciłem za tę ewakuację, ponieważ nie wiedziałem, że są to wtedy bezpłatne. No, były bezpłatne z wielkich miejscowości, ale nie z takich malutkich pod Siewierodonieckiem, bo bobrowskie, bo im drugiego dnia wojny już rosyjskie grady rozbiły dom, więc zainteresowałem się tym później jako dokumentalista, ale później przez to, że posiadałem te doświadczenia, że poznałem ten język, bardzo dużo było międzynarodowych wolontariuszy, którzy nie mówili po ukraińsku, po rosyjsku. Ja stałem się naturalnie stałem się tłumaczem, ponieważ no nie było też miejsca, to była też taka, ja wtedy dostałem zgodę, że mogę z kamerą jeździć i być tym tłumaczem, bo tam nie ma miejsca w samochodzie, szczególnie jeszcze na samym początku, podczas ewakuacji Siewierodoniecka, Lisyczańska, Bachmut, Soledaru, to była jeden wielki chaos. Nikt nie wiedział, jak to się robi, ewakuowało się tylko nasz team, ewakuował po 150 osób każdego dnia, to był po prostu jeden wielki chaos, więc ja byłem bardzo w tym pożyteczny i przydatny, co się bardzo cieszyłem, a później jeszcze bardziej to rozwinąłem, że już sam ewakuowałem, ale dlaczego to mówię, no bo też w taki sposób musiałem się nauczyć też pewnego rodzaju metodologii dokumentalnej i ja sobie radzę, mam taki jeden fajny, mogę na takim przykładzie, pamiętam, tego się nauczyłem właśnie w Soledar, no bo jako dokumentalista także zależy mi na tym, żeby te zdjęcia jednak no były jednak wkadrowane z kompozycją, tak? No bo to potem jest jakaś wartość mimo wszystko, przykro mi to powiedzieć, jakaś artystyczna, takie to może jest wyrachowane, bo to jest tragedia, ale ja już też na samym początku tej wojny już sobie zadawałem mnóstwo pytań, mają takie wojny wewnętrzne, czy ja powinienem to pokazywać, czy w ogóle powinienem wchodzić im do domu z kamerą, czy powinienem obserwować tą ich tragedię. Ale ja bardzo szybko sobie to z tym poradziłem i sobie to zracjonalizowałem, czy ja mogę. I oczywiście nie wyjmowałem kamery, kiedy uważałem, że ten moment jest po prostu no, zbyt intymny. Ale nauczyłem się takiej pewnego rodzaju, to jest taka, później jak z psychologiem o tym rozmawiałem, to on powiedział, że sobie zrobiłem taką kotwicę umysłową. Ja filmując, na przykład będąc tam na miejscu, jak filmuję, to wyobrażam sobie, kiedy widzę obrazek na mojej kamerze, to ja sobie wyobrażam, że oglądam ten film. Mi świetnie to działa, bo ja wtedy wyobrażam sobie, że oglądam i jak gdyby się troszeczkę dystansuję. To jest taka naprawdę minimalna jakaś granica pomiędzy tą rzeczywistością, a tym, co nie jest rzeczywiste, ale i to można się tego troszeczkę wytrenować i nauczyć. I w ten sposób absolutnie mija przede wszystkim stres, mija też, jesteś bardziej uważny, no bo pamiętaj, że jak się, wiesz, filmujesz kamerą, nie dość, że musisz na samym początku dobrze skartować zagrożenie, tego jesteśmy uczeni, skąd może przylecieć pocisk, teraz już dron, gdzie jest najlepsze miejsce do ukrycia, ty to wszystko już musisz mieć po prostu w sekundę. Po prostu jedziesz na miejsce i ty już od razu, zanim jeszcze pomyślisz, kogo ewakuować, ty już musisz mieć te wszystkie miejsca automatycznie. Tego się nauczysz i to szybko się idzie, to potem już się 2 sekundy jesteś w stanie po prostu sobie znaleźć te wszystkie punkty, gdzie się schować, jak zabezpieczyć różne osoby, więc oprócz tego, że ja muszę filmować, ja muszę to wszystko za dzień zabezpieczać mojego partnera, bo jestem głównie tam jako jednak partner i gdzieś patrzeć i gdzieś to nakręcić na tyle, żeby dobrze, żeby dało
możliwość, żeby to w przyszłości mógł ktoś oglądać i także przeżyć tą historię i dowiedzieć się czegoś. I jest to taka wtedy głowa, oczy dookoła głowy, no bo nie dość, że drony, artyleria, to jeszcze szczególnie w Lisiczańsku, czy w Soledar zresztą też, były problemy z tymi minami takimi piechotnymi, tymi motylkami Butterfly, które potrafiły sobie, jak był mocny wiatr, to potrafiły sobie tak po prostu gdzieś krążyć i to nigdy nie było wiadomo. Mnie to zawsze, ja do tej pory na przykład mam taki jeszcze uraz PTSD związany z tym, że się boję w trawy wchodzić. No bo tak to było w Lisiczańsku, po prostu te trawy były najgorsze, a my troszeczkę tych samochodów jednak straciliśmy przez to, właśnie przez te miny piechotne, tak? Bo w tych trawach one potrafiły się gdzieś tam zagnieździć i one były absolutnie nie do znalezienia. Jak wiesz doskonale, one mają taki jeszcze ten zielony kolor, one się fantastycznie potrafiły zakamuflować. Więc więc ja sobie to w ten sposób sobie to troszeczkę, jak będąc na froncie, mówię, jako dokumentalista, ja po prostu wyobrażam sobie, że ja po prostu oglądam ten film i to mi niesamowicie pomaga. Jest to coś takiego, wykształciłem sobie taką metodologię, z której bardzo często korzystam, nie? Aczkolwiek, jak już mówimy o tym PTSD, to nie znaczy, że jestem pozbawiony jakimkolwiek syndromu PTSD. Mam na przykład, tak szybko ci powiem, na samym początku wojny, teraz już może to troszeczkę mi to minęło, miałem tak, że jak wracałem na chwilę tylko do Polski, to każdy dźwięk jakiś taki, wiesz, który był tak totalnie taki gdzieś przypadkowy, ale dosyć taki głośny, z takim nastąpieniem, z takim nagły, o tak to mogłem tak powiedzieć, nagły, no to ja już od razu mnie zalewał taki pot, już byłem przygotowany przez organizm, zalany adrenaliną, żeby po prostu już być gotowy, tak? Już troszeczkę mi to minęło, aczkolwiek zdarzają mi się na przykład, jeżeli mówimy o moich PTSD, których obserwuję, to na pewno jest jeden z najbardziej, który wpływa na mnie obecnie, to jest jednak mimo wszystko, że moja możliwości skupienia się pogorszyły. Bardzo ciężko mi się skupić i bardzo w jednym miejscu siedzieć i się skoncentrować. Jednak jest we mnie jeszcze, wydaje mi się, że przez te lata trzy, mój organizm tak bardzo się przyzwyczaił do pracowania na 120% czasami, że on do tej pory musi się uczyć, jak się to wszystko gdzieś wyluzować. On już po prostu czeka tylko na jakieś zagrożenie, na jakiś sygnał, żeby mi to wypuścić, tą adrenalinę. Tak? I ja to czuję bardzo, ja to o tym też rozmawiam, po prostu staram się być świadomym, bo to nie jest tak, że jestem nieśmiertelny, że jestem jakiś lepszy od innych. Ja po prostu robię taką robotę, mam takie zagrożenia, jakie mam i muszę się z tym liczyć, tak? Więc, a z takim jeszcze już ostatnim z PTSD, którym w zasadzie dowiedziałem się tylko przypadkowo, dlatego że po prostu moja dziewczyna Gosia mnie kiedyś obudziła w trakcie snu. To była historia chyba sprzed 2 lat, no prawie 2 lat, jak jeszcze był Bachmut okrążony. I ja wtedy to był kwiecień. Ja się szykowałem już, miałem trzy dni do wyjazdu z powrotem w Ukrainę. Wiedziałem, że będę w Bachmucie, bo wiedziałem, że tam cały mój team teraz pracuje. No i ja miałem taki sen, którego prawdopodobnie bym nie pamiętam i zastanawiam się, ile mam takich snów, kiedy gdzieś tam sobie śpię sam w Krematorsku. Miałem sen, że jestem gdzieś tam na froncie i słyszę i widzę, jak Rosjanie biegną. Ja wychodzę z piwnicy i widzę, jak biegną i zaczynam biec też. I dziewczyna obudziła mnie w momencie, i dlatego tylko mnie obudziła, ponieważ bardzo głośno i tak nawet, nie wiem czy głośno, po prostu bardzo zacząłem oddychać tak bardzo ciężko. No bo ja po prostu biegłem. Ona obudziła mnie w momencie, kiedy ja biegłem, ale ten sen był na tyle intensywny, że ja po prostu w czasie snu tak ciężko oddychałem, że ona się przeraziła i mnie obudziła. Ja byłem bardzo na nią, na początku dopóki nie zrozumiałem tego mojego problemu, to byłem trochę zły, bo mówię, kurczę, ale w najważniejszym momencie mnie obudziłaś, kiedy uciekałem. Co się teraz stało? Zasnąłem, już niestety nie wróciłem do tego momentu. Nie wiem, co się stało, czy mnie złapali, czy nie.
No ale to było, na początku się z tego bardziej tak troszeczkę śmiałem, ale później zrozumiałem, jejka, jakie w takim razie, jak mój mózg jednak jest obciążony tym wszystkim. No, to znaczy, że cię nie złapali, dziewczyna cię uratowała, Gosia. No trochę może tak. To był właśnie ten moment. Ja myślę, że też warto w tym momencie dodać, że syndrom stresu pourazowego PTSD nie dotyczy absolutnie wszystkich, którzy wracają z frontu. Średnio psychologowie, psychiatrzy oceniają, że ten problem dotyka około 30% osób. Ten czas rekonwalescencji, tak trzeba by było to powiedzieć, zazwyczaj zajmuje kilka tygodni, bo takie odruchy, że pewne dźwięki, pewne rzeczy kojarzą nam się z frontem, jest absolutnie czymś normalnym, dlatego że uczymy się przeżyć w bardzo trudnych warunkach i gdybyśmy się tego nie nauczyli, gdybyśmy tych dźwięków nie rozpoznawali, to pewnie wielu więcej wolontariuszy zginęło na froncie, czy żołnierzy, którzy po prostu muszą się tego nauczyć i ten proces powrotu do rzeczywistości zazwyczaj trwa kilka tygodni. Dopiero jeżeli on się przedłuża, to warto skorzystać z pomocy specjalistów, dlatego że syndrom PTSD to również nie jest coś, co samemu można sobie zdiagnozować, tylko to nawet nie diagnozuje psycholog, tylko diagnozuje psychiatra. I jest to Mhm. absolutnie coś, z czym można walczyć. Myślę, że taka wiedza też tutaj istotna, żeby to wszyscy dobrze zrozumieli. Więcej na ten temat w Postprawda Info. Z Fundacją Wolny Wybór z Kijowa opowiadaliśmy szeroko o syndromie PTSD, także o tym, co dzieje się w umysłach żołnierzy. A teraz już może jeszcze zanim w sumie przejdziemy do tych zmysłów, do których pewnie dobijamy powoli, to chciałem Cię jeszcze zapytać o Twój system przełamywania tej wojny, dlatego że Ty robiłeś na froncie nie tylko takie bardzo odważne rzeczy, jak ewakuacja ludzi, to nie był tylko ostrzał, ale często próbowałeś wplatać w tę dramatyczną absolutnie rzeczywistość rzeczy, które do niej kompletnie nie pasują, jak różowy hełm, jak śmieszne napisy na Twoim samochodzie, czy właśnie też na Twojej kamizelce kuloodpornej, jakieś naszywki, które do tego wszystkiego nie pasują. Ja na przykład też pamiętam takie sytuacje, kiedy ewakuowaliśmy ludzi z piwnic, czy to w Bachmucie, czy w Orichowie, czy po prostu jeździliśmy do nich z pomocą, to często staraliśmy się żartować. I to w jakiś sposób jednak tym ludziom tam pomagało nam samym. Czy ty też miałeś takie wrażenie, że ten różowy hełm wbrew wszystkiemu jednak tam pasuje? Nie, no oczywiście, że tak, też takie miałem wrażenie i też to jest właśnie ten różowy hełm był pewnego rodzaju metodologią. Znaczy, prawdę mówiąc, na samym początku, kiedy ja nazwałem siebie kiedyś Różowy Jeździec w 2020 roku, ja po prostu wyjechałem jeszcze na Donbas, sądząc, że już skończę ten taki mój dokument, który robiłem od 2015 roku. Strasznie długo się przeciągał i ja wtedy bardzo dużo jeździłem z dziennikarzami od punktu A do punktu B i gdzieś czułem, że ja może jeszcze nie jestem kompetentny, żeby opowiadać o tych ludziach z Donbasu. I stwierdziłem, że tak, Sebastian, przejedź sobie tym rowerem tą całą linię rozgraniczenia wtedy, to jest pomiędzy tymi tak zwanymi separatystycznymi republikami Donieckiej i Ługańskiej Narodnej Republiki, żeby zrobić tą linię jak najbliżej rowerem, bo rower to jest coś normalny transport na Donbasie, jak wiesz, dla tych ludzi przynajmniej, którzy mieszkają głęboko gdzieś na wsi. I wymyśliłem sobie, że to po prostu będzie najlepszy moment, kiedy ja będę mógł ich spotykać, robić im zdjęcia. Teraz zresztą w Dworze Artusa w Toruniu przygotowujemy wystawę w czasie Watchdog Festival 7 kwietnia, na którą zapraszam. Będzie rozmowa ze mną, ale przede wszystkim będą właśnie te portrety, które ja nazywam wtedy przedśmiertne portrety. Akurat te portrety będą z wojny tej, teraz to trwa 3 lata, ale tam robiłem w 2020 roku, robiłem te portrety jeszcze tym ludziom, którzy żyli na tej linii. Robiłem to dlatego, ponieważ uważałem, że oni są wykluczeni ze społeczeństwa, oni nie wiedzą, co przyniesie przyszłość. Oni żyli cały czas na wojnie.
Dla mnie oni wszystkie te aspekty, w których żyli, to jest właśnie tak się opisuje wojnę, tak? Mimo tego, że nie było jakiejś może aktywnej akurat fazy tej wojny. I ten różowy kask miał być pewnego rodzaju nie dość, że takim właśnie takim zdystansowaniem się do tego, pokazaniem, że to wszystko jest oczywiście bardzo, bardzo prawdziwe i bardzo poważne, ale właśnie ten kas miał być takim przełamaniem, miał być, no, z technicznego punktu widzenia, miał być po prostu to performance taki artystyczny, a kask różowy miał zwrócić uwagę. Co to za, zastanawiałem się, myślałem sobie, że ktoś będzie myślał, co to za człowiek, który jeździ po linii frontu z różowym kasku. I tak sobie pomyślałem, kurczę, będą uważali mnie za jakiegoś debila, za jakiegoś ostrzeleńca, ja mówię, i bardzo dobrze, bo to jest prowokacja pewnego rodzaju. Tym się właśnie trochę różni artysta od dziennikarza. Artysta może sobie troszeczkę pozwolić czasami na więcej. I wiesz, ja bardzo szybko sobie to mówię, kurczę, nie ma problemu. Oni jeżeli powiedzą, że ja jestem debilem, że coś takiego robię, no to w takim razie ja im zadam od razu pytanie, to w takim razie jest wojna jest debilna. Ja po prostu ten różowy kask uważałem jako pewnego rodzaju wizualny aspekt, wizualny, żeby po prostu zainteresować. Jak wiesz doskonale, wojna w Donbasie w 2020 roku zniknęła ze wszystkich nagłówków. W Kijowie, w Dniepro, tam już nikt nie pamiętał o tej wojnie. Wtedy był taki pomysł, żeby wrócić jeszcze przed tymi dwoma republikami, bo miałem zrobić takie kółko. Zaczynałem od Sztaski, Stanica Ługańska, te wszystkie miejscowości, które teraz już są dawno okupowane, wszystkie przyjeżdżałem, robiłem ludziom zdjęcia, rozmawiałem z nimi. Chciałem zobaczyć, co teraz ten Donbas jest. I miałem wrócić przez Mariupol, dojechałem do Mariupolu, miałem wrócić potem przez Marinkę z powrotem jechać na drugą stronę, ale niestety był wtedy COVID. To Zamknięte wszystko wtedy było. się dało jeszcze wjechać, tak? Na tereny. Wtedy się dało jeszcze wjechać, tak. No ja byłem na tych terenach bez rowerów w 2015 roku. Byłem w Ługańsku w kwietniu i potem w maju byłem w Doniecku. Bo to też taka abstrakcja dla wielu osób, prawda? No jak można przejechać na drugą stronę frontu przez front, jeszcze w różowym kasku i rowerem? No tak, no ale można, da się to zrobić, da się to zrobić. No ja wtedy miałem jakieś, wziąłem tą różową kaskę, miałem mimo tego, że miałem oficjalne pozwolenie, nie dość, że miałem oczywiście legitymację prasową, oficjalną Sił Zbrojnych Ukrainy dodatkową, musiałem mieć specjalne pozwolenie z prasowego centrum, to mimo wszystko, jak wiesz doskonale, każdy blokpost, czyli te punkty kontrolne są dowodzone przez lokalnych tam dowódców i oni po prostu mi nie pozwalali nieraz. Dla nich to była też niesamowita abstrakcja, ale ja wtedy wynajmowałem, miałem jakiegoś kolegę, który przewoził mnie, wkładaliśmy samochód przepraszam, rower do samochodu i przyjechaliśmy ten blokpost i potem dalej jechałem, bo spotykałem wtedy bardzo dużo na przykład żołnierzy, którzy na samym początku, i to jest właśnie efekt, który chciałem osiągnąć, oni z początku się trochę ze mnie śmieli. Tam pamiętam taki moment, blokpost to jest koło Marinki, próbowałem przejechać i oni nie chcieli mnie tam wpuścić. Tam 4 godziny musiałem ich prosić, żeby mógł wjechać. I w tym czasie Rosjanie czy Ukraińcy? Ukraińcy. I w tym czasie przyjeżdżało bardzo dużo ukraińskich żołnierzy, którzy też tam musieli czekać na tym blokpoście i na samym początku ci żołnierze się tak wykaz, to po prostu śmieli, to tak sobie trochę zrobili takie śmieszne rzeczy ze mną, ale później jak trochę postali i opowiedziałem, dlaczego to robię i po co to robię, to wszyscy zaczęli mi przytulać, dawać mi jakieś takie oznaki takiego respektu, że szanują też moją pracę. Więc tak, oczywiście w tej pracy ten różowy kask miał być przełamaniem tego takiego, żeby też pokazać, że tam w tej pracy w ogóle tej różowej, jeżeli chodziło o to, żeby pokazać tych ludzi, którzy utknęli na tej linii, bo tam nadal była wojna. Ja uważałem, no bo wojna to nie tylko aktywna faktycznie wojskowa operacja, tylko także wojna to jest już, jak jesteś wykluczony, w zasadzie nie masz dostępu do pewnych podstawowych rzeczy, i przede wszystkim no najważniejsze, nie wiesz, jak będzie wyglądała twoja przyszłość, bo ci ludzie, którzy tam utknęli na tej linii, oni naprawdę nie wiedzieli.
a my niestety wiedzieliśmy, że to jest, że ten konflikt prędzej czy później tak się odmrozi, więc taki był pomysł, żeby pokazać tych ludzi za pomocą pewnych takich metafor, no nie, ani też nie ukrywajmy, jak już mówiłem, w tamtym czasie ta wojna była absolutnie zapomniana. My to nawet nazywaliśmy dziwna wojna, zapomniana wojna, zamrożona wojna. A ten różowy miał być po prostu takim trochę właśnie może takim kontrowersyjnym, gdzieś to by ktoś to może zauważył, tak? Tak samo zresztą jak ja te portrety, które zacząłem wtedy wykonywać w 2020 roku, ja nazwałem je przedśmiertne portrety. Nie dlatego, że uważam, że ci ludzie mogą zginąć albo chcę ich już uśmiercić. To miało być po prostu taka troszeczkę prowokacja też, artystyczna prowokacja, którą chciałem, żeby odbiorca, który będzie oglądał te czarno-białe zdjęcia, teraz będą kolorowe, ale wtedy było czarno-białe i żeby się zastanawiał, czy nie to znaczy, że oni nie żyją, oni żyją. No i tak chciałem wywołać właśnie taką reakcję u odbiorcy, żeby się zastanawiał, czy oni żyją, czy nie. Nigdy nie odpowiedziałem na te pytania. Oczywiście mówiłem, że to są ludzie, my nie wiemy, co się z nimi stało. Szczególnie teraz robię te zdjęcia przez 3 lata, które robię tym ludziom tylko i wyłącznie, którzy nie chcą się ewakuować. Oni decydują się zostać i ja wtedy ich proszę, że to, słuchajcie, zrobię wam portret, żeby świat was zapamiętał. Ja pokażę was. I teraz na przykład, jak będę miał tą wystawę, chociaż miałem już takie, i ludzie też mnie o to pytają, co pasem, czy oni żyją? No właśnie, nie wiadomo, czy oni żyją. Wszystko jest w rękach naszych. Nie mamy z nimi kontaktu, nie wiadomo, czy oni żyją, czy nie żyją. To jest takie dosyć mocne, szczególnie patrzeć się na tych ludzi wtedy, wiesz, w takim formacie 1,70 m, kiedy się uśmiechają, kiedy wyglądają jak twoja matka, twoja babcia, twoja znajoma, to są absolutnie tacy sami ludzie, którzy niestety zostali wplecieni w ten wir tragedii wojennej. No, trochę mam wrażenie, że już nadaliśmy koloru tym czarno-białym obrazom z wojny i trochę bardziej zaczynamy ją widzieć taką, jaka jest. A chciałbym, żebyśmy ją jeszcze poczuli. Może na początek tym zmysłem zapachu. Czy jest jakiś taki moment, e, jakaś chwila, która szczególnie utkwiła Ci właśnie w tym zmyśle? Ja myślę, że takich chwil, Piotrek, jak doskonale wiesz, ponieważ sam jeździsz, te zapachy to jest, o tym można by chyba napisać kolejną książkę, jeżeli da się w ogóle opisać zapach. Zapachy są po raz pierwszy z takim zapachem wojny. Chyba nawet nie spotkałem się, chociaż pewnie też, może nie byłem aż taki wrażliwy na te zapachy w 2015, ale tak naprawdę w tej pełnosztabnej, w tej pełnoskalowej wojnie, w czasie ewakuacji Lisyczańska, kiedy miasto było totalnie już pozbawione usług komunalnych, kiedy te wszystkie śmieci walały się na ulicach, kiedy było niesamowicie ciepło, bo to było ewakuacja liseczańska, to jeszcze lipiec prawdopodobnie był, jeżeli nie, to proszę popraw mnie, ale to były te okolice jakieś lata na początku wojny i no i te śmieci, które wszędzie były gdzieś tak po prostu rozwalone, one tworzyły niesamowity taki zapach, bo to tam gdzieś wszystko fermentowało i było to jeszcze zmieszane wszystkimi takimi świeżymi artyleryjskimi ostrzałami i było taki metaliczny, no nie wiem czy to metaliczny do końca, ale taki trochę zmieszany z dymem, plus te wszystkie fermentujące rzeczy dookoła, te całe śmietniki, w ogóle całe zawalone. Ja to pamiętam, jak dzisiaj nawet mam takie jedno zdjęcie przy takim śmietniku i no te zapachy są potworne, ale tak naprawdę z takich jeden z takich zapachów, który utkwił mi i on zostanie ze mną już do śmierci, jestem pewien, to było całkiem niedawno, to była ewakuacja. No, robiliśmy coś takiego, wiesz, ja się specjalizowałem, tak jak mówiłeś, że mam ten samochód też taki kolorowy, ewakuacja, wolontariusz. No tak, to po prostu to jeszcze zapomniałem dodać, to też ma może służyć troszeczkę inspiracji też dla innych osób. To jest po prostu pewnego rodzaju zabawa formą, bo dlaczego nie? To i tak jest tragedia, tak? Ja nie muszę teraz być
wyglądać super poważnie, bo to jest tragedia. Tak, to jest poważna sprawa, ale takimi rzeczami właśnie jak ten samolot, który miał być pewnego rodzaju wizytówką też naszej ewakuacji, miał po prostu wyglądać kolorowo, bo tam świat jest kolorowy i miał być po prostu pewnego rodzaju promocją też naszych działań. Miało po prostu to być abstrakcyjne też. Ja jeszcze może E, tylko dodam tak jednym zdaniem, że na kursach korespondentów wojennych, na przykład w Kielcach, często uczą nas dziennikarzy, żeby wyglądać jak najbardziej normalnie, a wręcz czasami może trochę dziwnie, właśnie po to, żeby wyglądać niegroźnie, więc wbrew nie, pozorom to absolutnie. może pomóc. Absolutnie, że tak. No, tą ładą, którą ja na przykład ewakuowałem, już nawiążę zaraz do ukraińska, do tej historii. I właśnie ja tą ładą w ukraińskiej. Dlaczego łada? Łada jest przede wszystkim no, radzieckim kopią Forda, jak Rosjanie zresztą wszystkie technologie pokradli, kopiowali, więc łada też jest totalną kopią. Samochód znany bardzo dobrze wszystkim, tak zwana kopiejka czy Żigula. Czyli samochód bardzo prosty w naprawie. Co jest najważniejsze, każdy go umie naprawić, wszędzie go możesz naprawić i co jest najważniejsze, wygląda jak lokalny samochód. To nie jest jakieś jak wolontariusze, nieraz tu tam dziennikarze jeżdżą tymi 4x4, które świetnie wyglądają. No to są piękny samochód na drona. No po prostu ja już bym razu dronem go cyknął. No ale taką ładę, no taka łada wartości tam $600, bo taką kupiliśmy razem z Michaelem tą właśnie ładą, którym jeździłem, takim amerykańskim wolontariuszem, byłym żołnierzem zresztą, który też był w Iraku jako zaopatrzeniowiec. Taką ładę, która no, okazała się po prostu świetnym narzędziem do ewakuacji, mimo tego, że dużo osób nam mówiło, gdzie wy na ładzie będziecie ewakuować, kto będzie z wami chciał wyjeżdżać. No ale właśnie chodziło, żeby wyglądać normalnie, tak? Nawet w pewnym momencie, jak tam zaczepiliśmy, bo łada już niestety no, już nie działa. Jakieś parę tygodni temu została już tak kompletnie się niestety połamała, ale mieliśmy nawet taki, wiesz, bo mieliśmy taki bagażnik, na który też zakładaliśmy te wszystkie rzeczy, ludzi, wszystkie torby, ale w pewnym momencie też zrobiliśmy taką, tak jak właśnie mówię, że trzeba trochę ukrywać. No my mieliśmy takie repy, czyli te systemy zagłuszania dronów i mieliśmy to przykryte takim fejkową jak gdyby walizką, tak, żeby nawet nie było widać, że tam są repy, żebyśmy wyglądali po prostu jak ludzie, którzy wyjeżdżają po prostu totalnie lokalsi, tak. No i ja w tym teraz do tej historii, ja miałem taki plan, bo to były już ten okres przed latem tego roku, tych ewakuacji, one gdzieś tam ustały, ta linia. Jak pamiętasz, ona była taki moment, że ta linia gdzieś tam ustała. Oni się zbliżyli do Chassis Yard. My tam już Chassis Yard w zasadzie wszystkich braliśmy, chociaż ewakuacja Chassis Yard była jeszcze, ale już w bardzo minimalnym stopniu. Ta linia gdzieś uciekła, więc ja wtedy specjalizowałem się w tym, że wyjeżdżałem w tej ładzie do miejscowości jeszcze, które było 7-8 kilometrów od linii frontu, ale ten front już tam szedł, żeby budować taką relację, bo to się zmieniło, tak jak mówiłem, jak Lysychansk był w 2020, Bachmut czy Soledar, to było chaos, to się zbierało ludzi po prostu takimi wielkimi nawet samochodami, lodówkami tak zwanymi my to nazywaliśmy i tam każdy po prostu, jak ziemniaki się przewoziło, przepraszam, takie może porównanie, ale to tak wyglądało. Teraz w tamtym okresie, już mówię o tym, o poprzednim roku, 2024, tych ewakuacji oczywiście, że już było wiele mniej. I i był taki moment, że ta linia gdzieś tam ustała, więc ja się specjalizowałem w jeżdżeniu tym samochodem gdzieś blisko, nawiązania kontaktów, zatrzymywania się tam, bo ja się zatrzymałem jak w miejscowości Ukraińsk, którym opowiadam, to jest Ukraińsk miejscowość, ona jest już teraz 40 kilometrów poza linią frontu, czyli po stronie rosyjskiej. Wtedy była jeszcze 7 kilometrów wstecz, kiedy ja zacząłem pracować. Tam Tam to jest prezenty dla dzieci tam woziliśmy jeszcze na Mikołaja 2 lata temu. no tak, no tak, no tak, no 2 lata temu to tam w ogóle było jeszcze dosyć, no bo jak wiesz, tam się do ukraińska dopiero po Audiewce zaczęło się to wszystko zmieniać i tak naprawdę to dopiero zaczęło przystąpić i dopiero po Audiewce zaczęła się już to taka ewakuacja, znowu wróciliśmy do takiej naprawdę takiej ewakuacji, no bo powiedzmy nikt się nie spodziewał, że to tak szybko, ludzie czekają do ostatniej chwili, ale no nie o tym chcę opowiadać, opowiadać o tej sytuacji z ukraińska i
Ja nawiązałem po prostu już w ukraińsku jeszcze właśnie przed tym jak już ta linia się zbliżała, te kontakty. No i jednego dnia dostaję taki telefon Dimy, że trzeba jego mamę zabrać, bo ona jest leżacza. Leżacza po ukraińsku to jest no, to nie wiem, niepełnosprawna, taka, która po prostu leży na łóżku, takie. Czasami nawet nie muszę sobie tłumaczyć, mi wystarczy już to słowo ukraińskie, wiem o co chodzi, więc może przepraszam, tam dokładnie nie wiem, jak ona przetłumaczyć to na polski. Leżąca, nazwać, tak? Obłożnie chora, tak można by. Obłożnie chora, o właśnie, tak. No i wiesz, co dostaję, akurat byłem wtedy bardzo lubiłem pracować z Daphne Waszczak, to jest taka holenderska, niderlandzka, muszę tak chyba już teraz trzeba powiedzieć, dziennikarka. No i dostałem ten telefon, mówię, chodź ze mną, pojedziesz, możesz zrobić sobie jakąś historię. I przyjechaliśmy właśnie do tej miejscowości Ukraińsk, to już tam też Rosjanie byli 4 kilometry. Z myślą, żeby właśnie ewakuować, zobaczyć ponieważ ta włada no, nie jest przystosowana do ewakuacji takich ludzi. Byliśmy tego świadomi, no ale chcieliśmy zobaczyć, no i pamiętam jak już wchodziliśmy do mieszkania, one były na czwartym piętrze, niesamowity dobieg nas, niesamowity smród, no może przepraszam, że tak powiem smród, brzydkie słowa, ale absolutnie tak bym mógł to opisać. Jest to zmieszane takiego troszeczkę gnijącego ludzkiego ciała, ale gnijącego wszystkiego. No i co się okazało w mieszkaniu? W mieszkaniu spotkaliśmy Dimę, który spał, był totalnie pijany, i jego mamę, która leżała w łóżku, faktycznie była obłożnie chora. I wszędzie latały muchy. Ja byłem po prostu zszokowany, jak się pojawiłem w tym mieszkaniu, bo ten zapach po prostu był, no, ten zapach niestety zostanie do mnie już zawsze. Ja go po prostu czuję, ciężko mi go będzie ci opisać, ale to jest taki zapach zmieszany, wszystko, od gnijącego ciała, po alkohol, po ten taki jeszcze, te Fekalia wszystkie po pewnie. prostu produkty, fekalia, wszystko, po prostu cała miszmasz. I ja pamiętam jeszcze, i teraz powiem Ci taką całą sytuację, bo ja ją całymi zmysłami do tej pory jeszcze pamiętam. Budziliśmy Dimę chyba przez jakieś 5 minut, żeby go w ogóle obudzić, jak był tak pijany. W końcu wstał, zaczął płakać, to jest takie też postała kolejna, jakaś taka dziwna, abstrakcyjna sytuacja. Zaczął płakać. W pewnym momencie odkrył swoją matkę, bo ona już była bardzo, bardzo chuda. I okazało, że ona po prostu ma tam odleżyny, które już po prostu gniją. I tam przepraszam, może nie powinienem takich szczegółów mówić, ale no niestety tak wojna wygląda. Ja mogę opisać taka, jakie jest, nie bójmy się, nie próbujmy ją tutaj jakoś humanitaryzować, czy jakoś wyłagadzać, wykoloryzowywać. On odkrył tą pocztę i z tego wyleciało masa much. Pojawił się kolejny fetor i tam faktycznie wszystko już gniło. To było absolutnie dla mnie szokująca ta sytuacja, bo on był na tyle pijany jeszcze. On zaczął płakać, mówił, co ja zrobiłem. I zaczął to była jego matka, która była pianistką, uczyła pianistyki, więc on troszeczkę grał też na pianinie. I on w pewnym momencie, w tej całej tej sytuacji, kiedy my czujemy ten smród, my się zastanawiamy, co dalej zrobić, przecież my ją kopiejką nie zabierzemy, my ją tym naszym samochodem. On zaczął grać na tym pianinie, więc powstała już absolutnie abstrakcyjna sytuacja, kiedy on gra na tym pianinie, ona praktycznie umiera, bo jak się później okazało, jak ją ewakuowaliśmy, bo my zadzwoniliśmy ostatecznie po ambulans i ją przewieźli do szpitala jeszcze w Pokrowsku, bo Pokrowsk jeszcze wtedy był bezpieczny, to był ten moment. Ona niestety tydzień później już zmarła. Więc ta sytuacja, nawet ta sytuacja, ale te zapachy, no, utkwiły mi bardzo w pamięci. Ale takie typowe zapachy wojenne, no to są głównie, bo to była no, sytuacja dosyć ekstremalna mimo wszystko, aczkolwiek no, te zapachy wojny to są przede wszystkim wszystkie te śmieci komunalne, które są zostawione, zmieszane z tymi świeżymi przylotami, które właśnie w ewakuacji Torecka między innymi, o którym dzisiaj Ci opowiadałem, też bardzo pamiętam, bo tam wszystko się jeszcze tliło, gdzieś się coś paliło i to takie trochę wędzone, trochę metaliczne.
no te zapachy po dzień dzisiejszy, myślę, że mimo, że ode mnie nie można tych zapachów czuć, to ja czuję je w sobie, nie? Ja pamiętam, jak wróciłem całkiem niedawno z frontu, właśnie w styczniu, to prałem wszystkie ubrania, żeby się tych zapachów też pozbyć. Ale wiesz, często ludzie pytają mnie o to, dlaczego te osoby, te, o których nawet teraz opowiadasz, nie wyjeżdżają. Dlaczego do tego momentu postanowili tam zostać? Dlaczego wcześniej nie zdecydowali się wyjechać i ochronić nie tylko swoje życie, ale też życie Twoje, wolontariusza, który naraża się, żeby już w tej ekstremalnej, ostatniej chwili dopiero po nich przyjechać. Dlaczego ci ludzie nie wyjeżdżają z frontu, nie zostawiają swoich domów? Odpowiedzi pewnie tyle, ile ewakuowanych osób. Tak, ale mam dla ciebie niespodziankę, bo ja mam dla ciebie jedną świetną odpowiedź, do której tak naprawdę doszedłem bardzo późno, która generalizuje to wszystko, ale świetnie daje, ale to dam ci na sam koniec, już podsumowując. Nie, no tak, oczywiście to jest temat, jak wiesz doskonale, bo robię jeden z dokumentów o ewakuacji, więc no temat, akurat dlaczego ja już go przegadałem, przebrałem przez siebie i z różnymi osobami o tym rozmawiałem, którzy się zajmują, wszystkimi w zasadzie, którzy się zajmują, jeżeli chodzi o ewakuację Donieckiego rejonu, bo ja się specjalizuję w tym. Chcę być w jednym miejscu bardzo głęboko niż jeździć, więc ja gdzieś tam na Charkowszczyznę czy gdzieś w Odessę nie wyjeżdżałem. Nie wiem, jak tam wyglądał ten proces ewakuacji, ale ja znam wszystko, nawet jeżeli chodzi o temat ewakuacji tego donieckiego i ługańskiego rejonu. Więc powiem Ci, Piotrek, tak, że nawet ja pamiętam, że nawet dziennikarze niektórzy do mnie się ze mnie śmieli, że po co my tych ludzi zabieramy, polscy dziennikarze. No bo wiesz, powstała taka nie wiem, dziwna teoria, że ci ludzie czekają, że to są żduny, nawet Ukraińcy. Tam określenie żdun, tak? Żdun od słowa żdać, czyli czekać, tak? Czyli to są ludzie, którzy czekają na Rosjan, tak? I oni tak to Tak, i wszystko że nie trzeba im generalizują. pomagać, nie trzeba im prosić Tak, że niech pomocy sobie tam, humanitarnej. tak, to jest ich wina, zresztą ci ludzie są nam niepotrzebni. No tak, oni w ten sposób to podchodzą. No ja się z takim jednak postrzeganiem nie godzę. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze, już nawet z humanitarnego punktu widzenia, nie tylko jako wolontariusz, ale też jako dziennikarz, jako człowiek, jako dokumentalista, jako człowiek, po prostu uważam, że ci ludzie, jak ja patrzę na tych ludzi Donbasu, oczywiście już nie będziemy tutaj mówić o tej historii Donbasu, ona jest bardzo skomplikowana, ale też chodzi o to, że tam tak faktycznie byli przesiedleni ci ludzie gdzieś tam z głębokiej też Rosji, żeby ten Donbas, bo tam nikt nie chciał w tych szachtach, w tych kopalniach pracować, do ciężkiej pracy przemysłowej i tak dalej, no to byli prości ludzie oczywiście, ale to jest bardzo ważne, tę podstawę znać, dlatego chciałem to nakreślić tylko szybko teraz. Ale myślę, że twoi widzowie doskonale, ja myślę, że ty o tym opowiadasz, jak to wyglądał Donbas. Więc to byli ludzie słabo wykształceni przede wszystkim, którzy nigdy nie wyjeżdżali nawet 100 kilometrów. No może jak pojechali do Ługańska, do Doniecka albo do Krematorska na zakupy, to był już absolutnie ich cały świat. Więc ci ludzie nie dość, że że to są ludzie, którzy żyli tam z dziada na pradziada, w tym samym mieszkaniu, też że zostali jak kiedyś, bo też dużo takich ludzi było, którzy nie byli tylko przesiedleni, ale oni już tam też żyli. Oni znali tylko i wyłącznie tam swoje podwórko, swoją wioskę, może kawałek jakiegoś miasta i to wszystko. Ludzie byli strasznie narażeni ponieważ mieli podstawowe wykształcenie, niektórzy nawet nie zakończyli tego podstawowego wykształcenia, e, to, mm, to byli bardzo narażeni też między innymi na tą propagandę, no bo jednak człowiek, który no nie jest, już nawet nie chwilę oczytany, ale człowiek, który nie ma takiego, nie jeździ, nie patrzy jak gdzieś indziej się żyje, tak? I nie czyta tych jednak książek, jakichś informacji, nie zdobywa sam na własną rękę, no to jest w stanie, jest bardzo podatny na wszelki rodzaj propagandy. Dlaczego to mówię? Ponieważ ja realizując swoją pracę jako wolontariusz przede wszystkim i ewakuując tych ludzi, którzy też niektórzy może faktycznie czekali na tych Rosjan, bo no 15 może procent takich ludzi faktycznie gdzieś tam będzie, ale one właśnie wynika to z tego, że oni byli propagandowo już tak przemieleni,
że po prostu na nich czekali. Ale to nie wynika, że oni są źli, że oni są gorsi. Nie, wynika tylko i wyłącznie z tego, że oni mają słabą wiedzę i my ich tak postrzegaliśmy. Każdy, dlatego my ukryliśmy taki slogan, nikogo nie zostawimy. Nie dlatego, że po prostu chcemy, tak jak właśnie ci dziennikarze, po co bierzecie tych ruskich, oni są sami, niech sobie idą do tego ruskiego miru. Dla nas to po prostu był człowiek, i patrzyliśmy na niego jako na człowieka, który przez to, że dorastał w takim sytuacji, jakiej dorastał, przez tą całą też propagandę, bo jest prostym człowiekiem i tak dalej, on się taki po prostu stał, co nie znaczy, że jest zły i złym człowiekiem, więc my w ten sposób do nich podchodziliśmy. Ale dlaczego ci ludzie nie chcą zostać? No oczywiście, jak już wspomniałem, po pierwsze, żyli tam, nie mają, człowiek, który Dlaczego boimy się ciemności? A no boimy się dlatego, że w ciemności nic nie widać, tak? No jeżeli nie masz wiedzy, nie wyjechałeś do Kijowa nigdy, już nie mówię o jakiejś zagranicy, no to wyjechać teraz ze swojego miejsca zamieszkania w jakiś, nawet do Dniepra, to jest absolutnie jakaś abstrakcja. To jest nawet dla nas nie do pomyślenia. No, szczególnie dla mnie, kiedy ja jestem nomadem cyfrowym i jeżdżę z miejsca na miejsce, dla mnie budowanie nowego życia w jakimś nowym miejscu jest bardzo proste. Ale to wynika tylko i wyłącznie właśnie z tego, że ja już jeździłem w różne miejsca i jestem po prostu gdzieś tam w tej ciemności potrafię się odnaleźć, ale no jednak ci ludzie nie potrafią, oni się boją zostawiać życia, tego domu, gdzie mieszkała ich matka, oni o go dziedziczyli, oni teraz tutaj prowadzą, to jest ich calutki świat. To jest ich calutki świat. Więc oni są to głównie ludzie starsi oczywiście, tak? Młodzi ludzie wyjechali już dawno, chociaż zdarzają się też młodzi ludzie, zdarzają się dzieci bardzo często, bardzo długo. To jest tragiczne, ponieważ Ukraina bardzo ciężko radziła sobie z tym, żeby wprowadzić tę przymusową ewakuację, którą my bardzo prosiliśmy też. Em, Więc tak reasumując, ci ludzie przede wszystkim nie wyjeżdżają. Oczywiście, zostawiając prawdę, jesteśmy w postprawdzie. Tak, 10% czekało, ale może 15 nawet, ale już wytłumaczyłem z jakiego punktu widzenia, znaczy dlaczego oni tak czekali, tak? No po prostu oni byli tak bardzo propagandą już zmienieni, że po prostu faktycznie czekali. Ja spotykałem takich ludzi w Soledarno, na przykład, pamiętam do dzień dzisiejszy, bo 2 dni później ją ewakuowaliśmy, ona się nie chciała ewakuować, i mam do niej mówić, no przecież jest wojna, trzeba wyjeżdżać, nie? I tam wiesz, tyle ostrzały, ja to nawet mam zdokumentowane, nie wiem, czy to będzie fragmentem filmu, ale mam to, bo pamiętam. I ona pokazuje mi ręki, mówi, pokaż, gdzie jest wojna napisana, pokaż, gdzie jest wojna napisana. A tu wiesz, sankcja, bo tu słuchać artylerii, nie ma żadnej wojny, nigdzie nie jest napisane. A 2 dni później, już nie ja, ale moi przyjaciele, widziałem ją w naszym ośrodku, ewakuowali ją w momencie, kiedy już faktycznie czyli przylot artyleryjski, gdzieś pocisk artyleryjski spadł zaraz przy podwórku, bo oni potrafią sobie siedzieć wiesz, przed klatką, gdzieś ostrzały są, solidarne linii frontu, od zerówki 2,5, 2. Oni po prostu sobie potrafią siedzieć na ławce i tak też było, ale że słyszała ten charakterystyczny świst, no próbowała uciec szybko do piwnicy i w ten sposób sobie po prostu zwichnęła nogę i tam po prostu widziałem jaką opancerzoną, przepraszam, opatrzoną i pytałem, co się stało, mówi, no, że uciekała Więc ci ludzie sobie nie zdają trochę z tego sprawy, nie zdają sobie z zagrożenia, też dlatego zostają. Też oni myślą, że to, oni pamiętają też wojnę w Donbasie, że to wszystko tak trochę przeszło, wiesz, tak nieraz były takie miejscowości, że to po prostu oni nie poczuli. Oni myślą, że to będzie tak samo. Oni sobie nie zdają sprawy z tego, że to jest tak zwana mięsoróbka, jak my to mówimy, mięso robiła na rosyjski, czy to ukraiński, czy to też się myli, czyli to jest taka po prostu Maszynka maszyna, do którą mięsa. mieli metr po metrze. Oni kompletnie sobie nie zdają z tego sprawy, my próbujemy, zresztą jak zobaczyć mój dokument ten ewakuacji, tam poznasz takiego Nikolaja, ukraińskiego wolontariusza, który teraz jest operatorem dronów, jest w wojsku i on bardzo pięknie potrafi z nimi rozmawiać, bo on im opowiada,
słuchajcie, jeżeli nie wyjedziecie, to ja wam mówię, jak będzie. Będzie wasze kończyny będą jadły psy, bo takie rzeczy my w Bachmucie widzieliśmy. Więc jeżeli chcecie zostać i tutaj, i żeby wasze ciało jadły potem psy, zostańcie. On był bardzo bezpośrednio w ten sposób po prostu, on dużo też przeżył i więc on nie namawiał. Ja wam rekomenduję, bo my tak byliśmy uczeni jako wolontariusze, ja rekomenduję tobie użyć rekomenduję ci użyć dać, tak? On się nie bawił w takie oficjalne, po prostu mówił tak, jak jest. Więc ci ludzie też między innymi, żeby już tak trochę już tu wyczerpać, ale też żeby ci nie dawać już, bo to moglibyśmy o tym rozmawiać. Też między innymi dlatego, że Ukraina nie poradziła sobie z systemem ewakuacji na samym początku wojny, co zresztą to nie jest jakiś, wiesz, zdaję sobie sprawę, przecież jaki był chaos na początku tego wszystkiego, więc nie poradziła sobie z przesiedlaniem tych ludzi, przede wszystkim z zagwarantowaniem ich jakiejś sytuacji finansowej takiej, żeby oni mogli faktycznie tam zostać. I bardzo często było tak, już to właśnie zaczęło się od momentu właśnie w czerwiec 2022, że ci ludzie wracali z powrotem, byli przez 2 miesiące, zostali ewakuowani na samym początku, wyjechali na początku wojny, ale skończyły im się pieniądze, wrócili i tą e, zaczęli opowiadać to wszystkim dookoła, że tam nikt was nic nie chce, nie ma pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym już bardzo często było, nie, my nie wyjedziemy, moja sąsiadka była, my nie wyjedziemy, ona mówiła, nikt nas nie chce. Więc oni zrobili taki czarny PR. No, de facto pośrednio Ukraina, która nie poradziła sobie z tym systemem, no ale bezpośrednio ci właśnie ludzie, którzy wrócili i dlatego bardzo ciężko potem ich było nam namawiać. Ale no i to są takie główne przyczyny, dla których oni nie chcą jednak wyjeżdżać. I teraz powiem Ci na końcu taką właśnie tą, o której już wspomniałem, że Ci powiem na końcu taką metaforę, trochę alegorię tego myślenia. I to też dopiero jakieś niedawno wpadłem na to, ale ja sobie dopiero właśnie, dopiero sobie niedawno wyobraziłem i sobie powiedziałem sam sobie takie stwierdzenie, że oni, wyobraźcie sobie, czują się bezpieczniej przez to wszystko, co ci opowiadałem, że oni tam żyli, że oni nie znają, że oni boją się zostawiać wszystko, co mają, tak? Oni czują się bezpieczniej, żyjąc pod ostrzałami w domu, niż żyjąc bezpiecznie w jakimś obcym domu, w którym nawet nie wiem, ale bez ostrzału. I to jest, jak ja to sobie zrozumiałem w głowie, mówię, o kurczę, faktycznie tak jest, to jest absolutnie najlepsza generalizacja, która do tej pory udało mi się wymyśleć, ale jest mocna, ale jest absolutnie prawdziwa i to jest właśnie całe te krótek, nie? No mogę tylko potwierdzić, pewna kobieta, którą kiedyś wywoziliśmy z Siewierska, im dalej byliśmy od frontu, tym bardziej się bała, dlatego że było coraz ciszej. Ale w końcu przyzwyczaiła się do życia na zachodniej Ukrainie, żyje do dziś, mamy kontakt, wiem, że wszystko jest w porządku, leczy się i nie ma zamiaru wracać tam, gdzie mieszkała, bo Bardzo dobrze. no, niestety większość jej znajomych, która zdecydowała się zostać, nie żyje, więc ona nawet już nie miałaby do czego wracać. To Wiesz co, wszystko. Piotrek, jeszcze, przepraszam Ci przerwę, ale tak, bo jeszcze, żeby już tak wyczerpać temat z tymi ci ludzie, co zostali, tak, szczególnie właśnie teraz powiem jeszcze tą historię tego Dimy, tego pijaka, który tą matkę jednak on ją żywił tylko i wyłącznie mlekiem. To było tragiczne. Ja, byłem załamany jego postawą, bo to on doprowadził do śmierci. Potem zorganizowaliśmy pogrzeb, wiesz, zrobiliśmy to pogrzeb, to jest tam długa historia, już nie będę o niej opowiadał, ale Dima jest obecnie w Danii, jest uchodźcą. Tam sobie mieszka, świetnie sobie radzi. Kupił sobie, jak się łączymy czasami, to, kupił sobie takie elektryczne pianino, no bo jego matka nauczyła go tego. I Dima też to po prostu mi opowiada historię tych ludzi, którzy on ma kontakt na WhatsAppie jeszcze z tymi ludźmi, którzy w Ukraińsku zostali, w tej miejscowości na południe od Pokrowska, bo jest bardzo, bardzo blisko tej miejscowości Soledowe. I opowiada mi, że ci ludzie, którzy też tam zostali, dużo jego znajomych po prostu jest rozstrzeliwany, nie? Mówi o mężczyznach, nie? Więc on opowiada mi te historie, co tam się dzieje z tymi ludźmi, którzy jednak zostali na własne ryzyko. Nie? Bo jeszcze sobie zdaję z taką sprawę, że jeżeli to będzie kobieta starsza, ona tam zostaje w tym domu, może uda jej się przeżyć, a może nie, bo podczas ewakuacji Soledar my mieliśmy taką ludę, którą
każdy nowy wolontariusz, który przybył na miejsce, musiał ewakuować i to było jego pierwsze zadanie. Sprawdzimy cię, czy potrafisz. I nigdy się nie ewakuowano, została tam na miejscu, a potem na zdjęciach satelitarnych rozpoznaliśmy jej dom, który był kompletnie zniszczony. No nie wiadomo, co się z nim stało. No ale jest też dużo tych ludzi, którzy niestety zostają, bo to tak też chcę powiedzieć, dlaczego my ich wyciągamy, tak? Bo skoro oni tam są tam rosyjskie, no bo każdy człowiek jest ważny, ale też nie wiadomo, co się z nimi potem będzie działo. I mnie dobiega, ja mam kontakt w zasadzie z wieloma ludźmi, których ja wywoziłem. Oni do tej pory nie przysyłają mi zdjęcia swoich dzieci, gdzieś tam dorastają. To jest fantastyczne czasami. Jak ich życie się potoczyło dalej, że żyją spokojnie, ale jest też dużo takich informacji, że ci ludzie, którzy zostali, mają niesamowite, albo nie mają już domu, albo nie żyją. No albo gdzieś, jeżeli to są mężczyźni, pamiętam tę sytuację, dlatego o tym opowiadam, bo to kolega był Dimy. Ja nie pamiętam jego imienia niestety, mam jego zdjęcie z Ukraińska tylko i pamiętam, że ten mężczyzna on był człowiek, który na granicy służby granicznej, tak? On służył Pogranicznik, Straż w Graniczna. służbie granicznej, ale on jeszcze służył w Związku Radzieckim i on opowiadał o tym, pokazywał mi tatuaż i on powiedział, że on czeka na Rosjan, on się już nie może doczekać, kiedy będą. I co jest, dlatego ja też nie mogłem tam opublikować, bo to było bardzo mocne, jak on opowiadał, ale nie chciałem, bo nie chciałem, chyba część tylko publikowałem zakrytą jego twarzą. No i co się okazało? No, okazało się, bo to jest dobry przyjaciel właśnie Dimy i Dima mi opowiadał już jakiś czas temu, że on po prostu został rozstrzelany, tak? No nie wiadomo dlaczego rozstrzelany, ale po prostu został rozstrzelany gdzieś tam przed sklepem ponoć w ukraińsku. Ja wiem nawet przed którym Dima mi to dokładnie opowiada. No to jest jego, ja powtarzam, jego, to nie są może jakieś sprawdzone informacje, no ale też potrafię wyczuć pewne rzeczy i po prostu też nie bezkrytycznie nie słucham tego wszystkiego, co Dima opowiada, aczkolwiek tą historię mi opowiedział bardzo dokładnie, ponieważ ja poznałem też tego człowieka i dla mnie to było po prostu niesamowicie taką historia troszeczkę zrobiła, mm, nie wiem jak to nazwać, ale no człowiek, który czekał na Rosjan, który tak bardzo opowiadał, jak i na nich tutaj czeka, że on nie chce wyjeżdżać, no skończył w ten sposób, że został przez nich rozstrzelany z jakiegoś powodu. Więc no, I to wszystko widziałeś na własne oczy, więc dochodzimy do kolejnego zmysłu, czyli do wzroku. Co z kolei z tego, co widziałeś, oprócz tego, co już nam opowiedziałeś, wraca najbardziej, kiedy ktoś obudzi cię, twoja dziewczyna, w środku mhm. nocy, to co pierwsze stanie ci przed oczami. No i też bym to akurat nie dramatyzował, a ja myślę, że też się przyzwyczaiłem jak to też jestem jednak jako dokumentalista, jednak pracuję obrazem i ten obraz jest bardzo dla mnie też oczywiście ważny, ale nie mam całe szczęście obrazów takich, że jak wstaję rano i od razu widzę te obrazy z wojny, no to bym się troszeczkę, powiem szczerze, żebym się trochę przeraził. Aż tak całe szczęście źle jeszcze nie jest, przynajmniej ze mną. Aczkolwiek oczywiście, kiedy czasami mi się pojawiają te obrazy w bardzo różnych dziwnych momentach, takich kompletnie niezwiązanych z wojną, gdzieś po prostu jakieś wizualne takie porównanie, bo coś podobnie nieraz coś wygląda, albo podobny budynek, albo podobna sytuacja i wtedy sobie to wyobrażę. No tych obrazków dosyć dużo bym mógł ci przytoczyć. Ja może po prostu przytoczę te, które gdzieś ostatnio widziałem, no to te obrazy tych wszystkich zniszczonych domów, które gdzieś wiesz, obserwowałem, one na tyle skutecznie utkwiły mi już w pamięci, że ja nawet będąc ostatnio, jak byłem przez cały rok, ja powiem ci szczerze, że ja w ogóle już nawet nie robiłem zdjęć tych zniszczonych domów, bo po prostu dla mnie to by było taka oczywistość, ile tego można, już miałem dosyć tego tak naprawdę wszystkiego, to już zostawało zawsze ze mną i ja musiałem się na siłę, bo ja potem jak oglądałem swoje materiał, mówię, okej, ja mam tyle tego, ale nie mam tego backgroundu, no nie widać tej wojny, bo nie mam tych zniszczonych budynków, nie? Oczywiście, że słychać tylko to wtedy, no ale to właśnie wynikające z tego, że ja po prostu tak tyle się na to napatrzyłem, że po prostu wydało mi się coś takiego absolutnie normalnego
musiałem się do tego z powrotem zdystansować, że to też jest ważne, żeby to filmować, robić z tego zdjęcia, ale większość z takich najbardziej takich obrazków, które pamiętam, no to są te przede wszystkim bardzo mi utkwiły, to takie najbardziej takie najbardziej takie dramatyczne chyba ewakuacje tych ludzi, którzy modlili się do swoich domów, płakali, jak my ich zabieraliśmy. To pamiętam to po prostu do dziś takie obrazki, ale też takie tragiczne obrazki, jak na przykład właśnie z tego najbliższego, czyli ewakuacja turecka i New Yorku, kiedy jak jeździliśmy po mieście w Turecku, to po prostu gdzieś te ciała już leżały na ulicach i to było po prostu, trzeba było naprawdę się skupić, żeby, no, żeby po tych ciałach gdzieś tam nie jeździć. Może nie było tu masy tych ciał, ale jak że my jeździliśmy po różnych ulicach i tak dalej, po prostu one potrafiły sobie gdzieś na środku ulicy tak po prostu leżeć. No i to jest obrazek, który niestety się nie zapomina, nie? Takich obrazków się nie zapomina. Albo gdzieś obrazek kawałka jakiejś kończyny, gdzie po prostu kot podjada. To są obrazki z Mirnogradu z 2 miesięcy temu, więc takich obrazków no nie zapominasz. Aczkolwiek, no, jeżeli ktoś się martwi o moje zdrowie psychiczne, czy tam chcę zauważyć, że to nie jest tak, że ja te obrazy teraz widzę i one oczywiście, że je widzę, ale one nie jest, to nie jest coś takiego na tyle mocnego, gdzie mi przeszkadza to w normalnym funkcjonowaniu. Ja po prostu do tych obrazów mi się wydaje, że już jakkolwiek to z naszej rozmowy to też może naturalnie wynikać. Ja po prostu się do tego tak przyzwyczaiłem i dla mnie to nie jest, że ja się przyzwyczaję do śmierci, że ja przyzwyczaję takich, bo do tego się nie można przyzwyczaić, ale gdzieś ta moja wrażliwość, ona poszła troszeczkę w inne rejony i już staram się, jak widzę no, najbardziej tragiczne obrazki wojenne, czyli po prostu śmierć, to po prostu biorę to na, no taka jest wojna, no, racjonalizuję, taka jest wojna, tak jest, ale trzeba iść dalej, tak, nie można się zatrzymywać na tym obrazku, trzeba iść dalej i być cały czas wrażliwy. Więc po zapachu, po wzroku dochodzimy do dotyku. Na własnych rękach wynosiłeś wielu ludzi spod ostrzałów, więc ten dotyk pewnie dla ciebie też coś oznacza. No tak, zdecydowanie. Dotyk nawet już nie samych tych ludzi, których my ewakuowaliśmy, ale wiesz, bardzo często zdarzało się, że my byliśmy gdzieś w jakichś piwnicach, gdzie problem był ze światłem. Mimo tego, że oczywiście my też mieliśmy czołówki, mieliśmy różne, ale bardzo często pamiętam takie sytuacje, że po omacku szukało się jakiejś drogi, bo nieraz te piwnice, szczególnie na przykład, no znowu się tutaj porównam, bo to jest po prostu najbardziej świeże. Dla mnie ta ewakuacja południa Pokrowska, czy Torecka, czy Nowego Jorku. Ja pamiętam takie sytuacje w Nowym Jorku, że mieliśmy taką piwnicę, dostaliśmy, też nie było wiadomo, ile tam jest ludzi. Ja z takim niemieckim wolontariuszem André, który w ogóle jest, też muszę o nim też chwilę może powiedzieć 2 słowa. To jest niemiecki wolontariusz, który na samym początku przyjeżdżał ewakuować, on się zajmował ewakuacją Woledar, potem pojebawał na Lisyczańsku, Siewierodoniecku, Soledaru i Bachmucie. I teraz ma PTSD, dlatego też to do tego on już nie chce wyjeżdżać. Wtedy zrobił wyjątek, dlatego że po prostu chciał ze mną pojechać i tylko ze mną brał 2 dni w ewakuacji w Nowym Jorku. Ja go bardzo chciałem, ponieważ jest świetnym kierowcą, a wtedy w Nowym Jorku naprawdę ta sytuacja już była tragiczna i wjeżdżaliśmy naprawdę w słabe miejsca. Już tylko szybko dodam o tym Andrew. Andrew to w ogóle jest legendarny już nasz ewakuator, ale wolontariusz. Na pewno gdzieś, jeżeli o nim nie słyszałeś, to usłyszysz tak czy tak. To jest człowiek, który zajmuje się, on łata donbaskie drogi, wszystkie te dziury. Obecnie też pracuje, no nie mogę powiedzieć na jakim odcinku, ale pracuje ciągle na tych odcinkach pomiędzy frontem a najbliższymi miejscowościami, dlatego żeby
ambulanse, ale też militarne, technika militarna po prostu była w stanie szybciej jeździć. Więc on latem, ponieważ ja bardzo dużo z nim też pomagałem, ale też robiłem o nim jakichś materiałów, on potrafi wstać o 3 rano, pracować do 13, no ponieważ o 13 dębaskie słońce jest nie do wytrzymania, żeby pracować nad asfaltem. Ale to jest nasz Niemiec, który łata drogi Ukraińcom. Więc to jest bardzo ciekawy człowiek. Bardzo ci go polecam. On były zresztą artykuły na polskich portalach, bo ja zainteresowałem ich moich przyjaciół, dziennikarzy. Ciekawa osoba. No i my ewakuowaliśmy wtedy tego dnia miejscowość New York i mieliśmy właśnie zlecenie, mieliśmy po prostu wytyczony obszar, w którym musimy spenetrować wszystkie te piwnice, ponieważ ludzie już wszyscy byli w tych piwnicach, tak było niebezpieczne w Torecku. I to był New York, przepraszam. No i w tej piwnicy ja niestety gdzieś mi latarka gdzieś tam nie upadła, prawdopodobnie potem już w ogóle nie znalazłem i ja nie miałem w ogóle światła, a te piwnice potrafią być niesamowicie rozbudowane, więc ja po omacku musiałem gdzieś tam chodzić, szukać tych ludzi. Więc ja pamiętam te dotyku tych zimnych ścian w tej ciemności, żeby potem do tych ludzi gdzieś tam dotrzeć. Więc z takim z dotykiem mógłbym Ci opowiedzieć o właśnie takich sytuacjach. Oczywiście jest też bardzo często, że my gdzieś tam ludzi zabieramy na własne barki. Tak to heroicznie trochę wygląda, ale też bez przesady. My zawsze też o swojej pracy mówimy, to nie jest żaden heroizm, też tutaj chciałbym, tak? Ja też nie jestem też wielkim wolontariuszem, chciałbym też tutaj, ja po prostu mogłem jak już też na samym początku mówiłem, że posiadam te zdolności jednak komunikacyjne, rosyjski, ukraiński, zauważyłem, że moja praca, że po prostu mam takie umiejętności, które mogą się przydać, a przecież nie jestem 24 godziny na dobę dokumentalistą, mogę też pomagać, więc ja tak naturalnie stałem się tym wolontariuszem, tak? Moi przyjaciele, którzy są o wiele bardziej skuteczni ode mnie i są o wiele bardziej w tym lepsi, tylko dlatego, że po prostu oni pracują tylko i wyłącznie nad tym i oni każdego dnia tym się zajmują. Ja im po prostu tylko pomagałem w tym procesie. Dotyk to dla mnie też, jeżeli już mówimy o tym dotyku, no to dla mnie też są też to bardzo często, jak w czas IFR, pamiętam jeszcze w tym aktywnym w walce o ten czas IFR, to były po prostu momenty, wtedy pracowałem z takim kanadyjskim ewakuatorem Danielem Wilkiem. Też jest taką małą legendą. Tam chyba każdy, kto jest, się staje tą legendą, no bo to jednak ilość tego rzeczy, które on naprawdę bierze na swoje barki jest nie do ogarnięcia dla normalnego człowieka. Dlatego nazywają potem ich, o, ty jesteś legendą. Wiesz, no ten dotyk był tam związany z tym, że my bardzo często musieliśmy po prostu klękać albo na czworakach chodzić, albo szybko upadać i bardzo często czułem, wiesz, tą ziemię dąbaską, która gdzieś tam jest, bo słyszysz ten świst taki charakterystyczny przylotu artylerii, która gdzieś nad głową akurat, jeżeli słyszysz, to oczywiście też tego trzeba nauczyć, żeby wiedzieć, w jaki sposób reagować, czy uciekać, czy jednak zostać na miejscu. To jest bardzo ważna umiejętność rozpoznawania dźwięku, o którym dźwięku chyba zaraz będziemy rozmawiać. I tam po prostu można, no ja bardzo często w czasie FIAT, tak pamiętam, bo po prostu w czasie FIAT takich ostatnich momentach, kiedy ja jeszcze pracowałem, to dla mnie po prostu jest to głównie chodzenie na czworaka, bo tak było tam intensywnie, szczególnie w rejonie kanału, bo my tam bardzo dużo w tym rejonie kanału pracowaliśmy, więc no, Tam, z gdzie dotykiem bardzo myślę. długo toczyły się najtrudniejsze walki o czasy wiar, prawda? Bo to tam. Tak, to prawda, to prawda. I wiesz, i czas IFR był też bardzo długo. Ja powiem szczerze, że ja już w tych ostatnich 3 miesiącach czas IFR-u nie uczestniczyłem w tej ewakuacji, ale mieliśmy tam już praktycznie nikt nie uczestniczył, oprócz naszego jednego bardzo znanego Bogdana, tak zwanego. Bogdan z Krematorska, bardzo często też, on też pomagał w różnych innych rzeczach, jest bardzo medialny, więc na pewno natrafiłeś na jakiś tam materiał, nawet nie wiedząc o tym.
On do samego końca jeździł do czasów JAR no i dlatego też między innymi go samochód był 3 razy już przez drony ostrzelany. On za każdym razem je reparował i jechał dalej. To jest nasz też legendarny Bogdan Ukrainiec. Ukrainiec. No ale chyba naturalnie wchodzimy do dźwięku, więc tak, No ten dźwięk, porozmawiać o tak, ten dźwięk nam się trochę cały czas przewija, tak, właśnie głównie gdzieś z ostrzałem artyleryjskim, czy nieartyleryjskim, czy z dronami, które brzmią jak kosiarki czasami, czy z tramwajami, które kojarzą się z różnego rodzaju bombardowaniem. Ja tam na przykład miałem takie skojarzenia bardzo długo we Wrocławiu. Musiałem się odzwyczajać od tych dźwięków, aż pewnie po syreny alarmowe, które co jakiś czas w Ukrainie wyją. Ja chyba ich najbardziej nie zapomnę z Kramatorska, bo akurat syrena znajdowała się, czy znajduje się zaraz obok mojego mieszkania, więc słyszałem to bardzo, bardzo intensywnie i nic zdecydowanie przyjemnego, ale jaki tobie dźwięk utkwił w uszach? No tak, współczuję tej syreny. Ja w Krematorsku mieszkając też miałem bardzo blisko 100 metrów i czasami zdarzyło mi się, że parkowaliśmy samochód koło akurat tego miejsca, gdzie jest syrena i akurat syrena jak zaczęła wyć, to jest no nie do zniesienia, jeżeli jesteś bliżej niż 50 metrów. Nie, oczywiście syreny to jest Syreny to jest jakieś takie już nasze coś normalnego, nawet na tyle normalne, że nie będę poświęcał temu też dużo czasu, bo to są syreny. No, syreny są non-stop, szczególnie w Krematorsku. Tam po prostu co 15 minut kolejna syrena się uruchamia, więc te syreny są strasznie charakterystyczne. No ale na mnie nie działają. Ja jestem do tego już tak przyzwyczajony tych syren, że ja nawet też pamiętam Krematorsk, jak jeszcze ten budynek, który już niestety jest trochę w ruinie, nie do zamieszkania. Tam miałem takiego sąsiada Artura i pamiętam też nagrywałem właśnie przy tej mojej kopiejce, przy tym moim samochodzie, przygotowując się do wyjazdu i Artur był w szlafroku i była syrena, ja go pytam, a czy się nie boisz? Bo to syrena jest, tak trochę go sprowokowałem tym pytaniem. Powinieneś być teraz, bo my tak do tego wszystkiego się przyzwyczailiśmy, że jak te syreny słyszymy, to my wiemy, że to jest najbezpieczniejszy czas, no bo w tym teraz raczej nikt nie, bo zazwyczaj nie ukrywajmy, ty chyba też to wiesz, że to zazwyczaj syreny w okręgu, przynajmniej u nas w Krematorsku, pojawiały się zazwyczaj po ostrzale, a nie przed ostrzałem, więc my się nawet śmieliśmy, że jak są syreny, to jest najbezpieczniejszy moment, że można sobie teraz spacerować. No i Artur mi mówi, tak też bardzo ładnie powiedział, mówi Artur, ty powinieneś jak jest syrena, powinieneś być teraz w piwnicy. On mówi, nie będę w piwnicy, bo piwnica to się może zawalić, wiesz, ile ludzi tak zginęło pod zawałami, nie, tam się tego się nie boję. Artur całe szczęście został ewakuowany, znaczy on pojechał do rodziny do Dniepra, o to bardzo zabiegaliśmy, żeby pojechał całe szczęście 2 miesiące przed tym, jak został ten jego budynek, w którym on mieszkał i ja, został strzelany. Ale od syren bardziej chyba mi utkwiły właśnie na początku wojny to była artyleria. Były te świsty po prostu. To są charakterystyczne. To trzeba naprawdę się, my też mieliśmy takie fajne akurat, fajne też przeszkolenia takich międzynarodowych przyjechali międzynarodowi dziennikarze i z takimi też trenerami. Oni nas fajnie kilka dni zrobili na różne takie fajne szkolenia, jak te dźwięki, jak tak dalej, jak się zachowywać. No bo tak, bo dźwięk jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. No zresztą żołnierze, ale też wolontariusze, niektórzy nigdy nie mają czegoś takiego, mają bardzo często też słuchawki, tak? Niektórzy myślą, którzy za bardzo znają realia faktycznie wojny, myślą, że to jest głównie po to, żeby tłumić dźwięk, a tak naprawdę one są głównie po to, żeby ten dźwięk jeszcze wydobyć, jeszcze go wzmocnić, żebyś słyszał nadlatującą artylerię, pocisk czy jakiegoś drona na przykład, bo wtedy jeżeli masz te słuchawki, które mają jakąś nazwę specyficzną, którą już zapomniałem, ale ty na pewno wiesz, one po prostu powodują, że podbijają ten dźwięk i jesteś w stanie po prostu słyszeć z daleka już zagrożenie. Jest to bardzo jest to bardzo przydatne narzędzie. Więc jeżeli jesteś w Krematorsku, 23 km od frontu, no to oczywiście dźwięk to jest syren, dźwięk oczywiście szachedów, które też mają takie buczenie, kosiarki, tak jak mówiłeś, to jest po prostu też charakterystyczny dźwięk. Dźwięk
spadającej rakiety. To jest też bardzo specyficzny dźwięk, bo zazwyczaj jest tak, że na początku pojawia się e, na początku pojawia się po prostu nawet przed dźwiękiem jeszcze pojawia się takie chyba uderzenie, że po prostu słyszysz taki, no to nie słyszysz, tylko po prostu czujesz jakieś takie drgania ziemi. Czasami jak jesteś dosyć blisko, to widzisz nawet i rozbłysk, a ten dźwięk podróżuje oczywiście tam prawdopodobnie 320 metrów na sekundę, jakoś tak plus minus i on dopiero dotrze. My też tak oceniamy, na przykład oceniamy czasami jak daleko ta rakieta spadła na przykład, bo ten dźwięk dochodzi dopiero później, no i tak sobie przeliczamy, tak? I wtedy widzimy błysk i tak czekamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, okej, 2 kilometry, nie? No bo tak po dźwięku można to bardzo ładnie sobie tak matematycznie stwierdzić, gdzie ta rakieta spadła. Ale wiesz co, chyba takim najbardziej, już mówiłem tak, na początku wojny to była artyleria, później właśnie w czasie ewakuacji turecka Nowego Jorku to są te drony, tak? Nawet nie szachedy, bo na takim froncie, faktycznym froncie, tam 5-10 kilometrów, to tam oczywiście szachedy sobie potrafią, one infiltrują trochę dalej, ale tam latają te drony różnego rodzaju. Od FPV-szek po Maviki i to jest też bardzo charakterystyczny dźwięk, który momentalnie zamraża. Jest to chyba najbardziej teraz nielubiany dźwięk na froncie, to jest dźwięk dronu. Są tak skutecznie niesamowite, są tak precyzyjne i przede wszystkim są tak wszechobecne, że ten dźwięk jest po prostu wszędzie. Tak jak my się kiedyś przejmowaliśmy tym dźwiękiem i w ogóle samym stylem rażenia artylerii na samym początku wojny, tak my teraz się troszeczkę śmiejemy z tej artylerii, śmiejemy się, bo już nikt na to nie patrzy, nikt na to już nie słucha tej artylerii. Teraz drony są jednak ważniejsze, ten jednak dźwięk, sygnał dronów. Ale dla mnie osobiście największym przerażeniem, z którym ciężko jeszcze do tej pory sobie radzę, dlatego też, że miałem tylko kilka razy taką możliwość właśnie przy ewakuacji turecka, Nowego Jorku, czy różnych innych, bo artyleria to jest coś normalnego, drony coś normalnego, ale bomba lotnicza, czyli te kaby, te faby. Ten dźwięk jest dla mnie najbardziej przerażający. Dlaczego? Ja na przykład opowiem to na przykładzie Konstantynówki, bo to była właśnie sytuacja, ewakuacja turecka i Nowego Jorku. Tego dnia w Nowym Jorku dwie takie spadły bomby lotnicze, które my słyszeliśmy, jakieś 2 kilometry od nas. Zabraliśmy tego dnia ludzi, zabraliśmy ich do sheltera, czyli do schronu dla uchodźców w Konstantynówce, kiedy jeszcze było tak w miarę możliwość, bo teraz już z Konstantynówki wszystkich zabierają dalej, no ale wtedy jeszcze była taka możliwość. No i ja pamiętam, zabraliśmy tych ludzi w bezpieczne miejsce i ja jestem na zewnątrz z moim tymem i nagle słyszę tą lecącą właśnie rakietę uskrzydloną, glide bomb, kaba. Ten dźwięk jest niesamowicie przerażający, bo on jest bardzo charakterystyczny. To jest takie ślizganie się przez powietrze. To jest taki bardziej samolot, troszeczkę jak samolot niż drona czy jakąś artylerię, ale, ale ten dźwięk jest na tyle przerażający. Znaczy, dlaczego on jest przerażający? Dlatego, że jak ty to już słyszysz, to znaczy, że on jest bardzo blisko. Po pierwsze, i po drugie, to nie jest jak w artylerii, że po prostu jest zim i to trwa 2 sekundy, sekundę, nie nieraz, tylko ten dźwięk sami go słyszysz 20 sekund. Pewnie też słyszałeś wielokrotnie, że po prostu trwa. I ty w tym momencie wiesz doskonale, że leci niesamowita bomba, bo to są 500, to jest 250, 500, czasami bywają też większe, 1500, nawet te 3000, tak? I ty wiesz doskonale, że ona robi, bo ja widziałem, jakie ona robi spustoszenie, to nie robi żadna rakieta, taki żaden dron, to jest po prostu spustoszenie na bardzo długie, to nie, przed tym ciężko się schronić. Więc ty już wiesz, że no, nic nie możesz zrobić, to leci, tylko się zastanawiasz, gdzie to spadnie. I to jest najbardziej przerażający moment, on trwa bardzo długo. Ja właśnie w tym konkretnym, tej sytuacji w Konstantynówce pamiętam, że tak czekałem na to, gdzie on spadnie, ta rakieta, ta bomba, że tak bardzo, tak bardzo może nie tyle zestresowałem się, ale tak bardzo spiąłem mięśnie tutaj mojej szyi,
prawdopodobnie w ten sposób jakoś tak się skuliłem, bo potem przez cały tydzień miałem zakwasy tutaj to było tak mocne i tak gdzieś presja trwała przez te 20 sekund wystarczająco, żeby te moje mięśnie wyprodukowały kwasy mlekowe, co musiało być naprawdę bardzo, bardzo jakimś takim fizycznym też szokiem dla mojego organizmu. I ta właśnie bomba lotnicza spadła wtedy dosłownie 200 metrów od tego, gdzie my byliśmy, od tego środka też, gdzie pobiegliśmy taki ten charakterystyczny biały pióropór, bo jest też charakterystyczny w tych bombach lotniczych, artylerii, zazwyczaj to jest czarny dym, ale w bombach lotniczych to jest biały. Nie wiem dlaczego tak chemicznie, to fizycznie wygląda, jeszcze, może się kiedyś dowiem, ale to jest taki biały, charakterystyczny, taki też trochę grzybowy, taki atomowy, ale też tutaj może bym z tym atomowym nie przesadzał, aczkolwiek jest to taki dźwięk typowy. Więc ten dźwięk, taki dźwięk tej bomby, no ale też dźwięki przede wszystkim takiego różnego przerażenia, tak? Bardzo często w Solidarce, w Donecku gdzieś tam krzyczą te krzyki, spadającą jakąś rakietę, artylerię w sensie, bardziej nawet, albo te S-300 też bardzo często gdzieś tam spadały nam na froncie. I po prostu te dźwięki krzyków. Ale chyba nie ma nic bardziej przerażającego na wojnie niż po prostu dźwięk ciszy, nie? Cisza tak do ogarnięcia, że nie słychać nic, jesteś na froncie, nie słyszysz nic. To jest chyba najbardziej przerażające, bo twój organizm jest tak, twoja głowa jest już tak wyczulona na każdy najmniejszy dźwięk, że ta cisza jest chyba najbardziej przerażająca w tym wszystkim, e, bo gdzieś nawet jak słyszysz, no bardzo często też są właśnie w czasie Torecka, ewakuacji, też wszędzie było słychać gdzieś tam na ulicach wystrzały z Kałasznikowa, takie ciężkie wymiany, tak? I one też robią wrażenie, bo jeżeli ty słyszysz, to nie jest tak, że aż tak często słyszy się, no jednak jak my pracujemy gdzieś tam kilometr, dwa, trzy, cztery, tak? To też nie jest to też takie zawsze słyszymy walkę już na po prostu karabiny maszynowe, ale bardzo często się tak zdarza i jak się to już zdarza, to już znaczy, że jest naprawdę też źle. To znaczy, że te walki gdzieś dzieją 500 metrów na jakichś ulicach. Trzeba być bardzo, bardzo ostrożny, ponieważ jak dostajemy zlecenia na ewakuację, bo bardzo często jest tak, że my po prostu jak w Nowym Jorku, my szukamy osób do ewakuacji, bo to było po prostu wybuchło tak nagle, ale bardzo często też dostajemy już prędzej jakieś zlecenia, nagrywają nam filmy, ludzie, którzy mieszkają w Holandii, w Niemczech, są Ukraińcy i chcą swoją matkę, babcię ewakuować, nagrywają te filmy i my jedziemy już pod konkretny adres. I bardzo często jest tak, jak na przykład taka była historia Soledar, gdzie jeden z brytyjskich wolontariuszy, Chris Perry i Andrew Buckshaw, dostali właśnie takie zlecenie, zajawkę, po rosyjsku na to mówimy zajawkę, dostali zlecenie w Soledar, to był chyba już dzień przed upadkiem Soledar. Oni dostali zlecenie na ewakuację babci, która mieszkała w miejscu, gdzie już niestety byli Rosjanie, tak? I zostali w ten sposób Chris Perry i Andrew Bagshaw zostali niestety schwytani i jak podejrzewa to też dziennikarze z nowozelandzkiej telewizji, dziennikarze śledczy, to na nich została wykonana egzekucja, ponieważ zostali posądzeni, że byli, zresztą jak każdy obcokrajowiec, który znajduje się gdzieś w okolicy frontu, że jest po prostu najemnikiem. Tak? O Chrisie Perrym, tak już wam powiem, bo za chwilę wejdziemy do dokumentalnych rzeczy, o Chrisie Perrym powstał fantastyczny film, Hell Jumper się nazywa, bo tak też nazywał się nasz zespół, który zajmował się ewakuacją, czyli Skok do piekła, a nie jest to głupia nazwa, ponieważ my mieliśmy jeszcze w czasie tych ewakuacji, kiedy jeszcze były drony daleko, nie były, teraz są drony już 10 kilometrów od linii frontu, wtedy jeszcze tam były 3 kilometry, więc mieliśmy takie w czasie ewakuacji Soledar, mieliśmy punkt, gdzie zrzucaliśmy ludzi, powiedzmy to w bezpieczne miejsce 5 kilometrów od linii zero, to była miejscowość Blagodarna, i tam szybkimi samochodami robiliśmy tak zwany skok do piekła, czyli szybki wskok gdzieś tam w okolicy linii frontu, zabieranie ludzi, przyjechanie 5 kilometrów, odstawienie ludzi do autobusu i pojechanie po kolejnego. Autobus się zapełnia, jedzie, przyjeżdża kolejny. Więc to jest ten skok do piekła. No i w ten sposób niestety to zwróciłem dużo moich właśnie przyjaciół, tak, którzy wyjeżdżali, no bo jednak wolontariusze
ewakuatorzy frontowi, czyli wolontariusze frontowi, no to jest bardzo ryzykowna praca. Tam bardzo często, nie tylko w Soledar, ale w Baku zdarzało się tak. Ja nie widziałem nigdy żywego Rosjanina, widziałem trochę dużo martwych, ale żywego nie widziałem, ale dużo moich przyjaciół w Bachmucie, jak byłem wtedy w innych samochodach, oni na przykład potrafili ich widzieć na Bachmutce, gdzieś dosłownie 200 metrów już widzieli ich, oni musieli skręcić w lewo. To oczywiście 200 metrów to jeszcze, jeżeli chodzi o Bachmut, to jeszcze było bardzo daleko, bo tam w tym okresie ta sama, jak oni wchodzili do miasta, to te 200 metrów, to tam jeszcze czasami była walka o te 200 metrów przez kolejny tydzień, no ale to już było alarmujące, tak? Więc dużo moich przyjaciół no też potracili mieszkania. Miałem przyjemność też mieszkania z takim brytyjskim kolejnym ewakuatorem Dave'em, 56-letnim człowiekiem, który mieszkał już w Kijowie od 12 lat przed wojną. Pracował w firmie komunikacyjnej i on pierwszego dnia stwierdził, że zostanie wolontariuszem. I to jest też, no on dostał później przydomek Dave the Pirate, ponieważ stracił oko w czasie ewakuacji Lisyczańska. My ewakuowaliśmy Lisyczańsk do ostatniego momentu. W zasadzie dostaliśmy 2 dni przed tym, jak Rosjanie byli w mieście, bo Lisyczańsk został bardzo szybko zdobyty. Bo tam po prostu miasto zostało oddane. Ukraińcy się wycofali z miasta, więc to był moment. I on po prostu tam, my to nazywaliśmy na początku droga życia, potem droga śmierci, bo potem ta droga była taka, że trzeba było jeździć jakimiś naprawdę dziwnymi, bo tam już było tak okrążone i wjechało się przez takie 20 kilometrów pasu, że po jednej stronie Rosjanie i po drugiej stronie Rosjanie i ten pasek był dosłownie jakieś 7 kilometrów, czy tam 8 maksymalnie, więc była bardzo niebezpieczna droga, ponieważ ona była jedyna droga do wjazdu do miasta. Była strasznie obserwowana przez rosyjskie siły rozpoznawcze. No i tam bardzo często zdarzało się, że te samochody były ostrzeliwane i właśnie Dave raz popadł w taki ostrzał, gdzie stracił. To jest też chyba i to jest jedyny wolontariusz, którego znam, który po prostu stracił, bo wielu było takich, znaczy stracił osobę, którą ewakuował, tak? On wtedy ją stracił. Zazwyczaj bardzo często się zdarza przez dronę teraz, że te osoby, które ewakuujemy są ranione w wyniku uderzenia drona w nasze samochody z pomocy humanitarnej, które są świetnie oznakowane jako pomoc humanitarna, są ranione, a on niestety wtedy stracił tę osobę, którą ewakuował i oko został po prostu wywieziony przez żołnierzy. Ale później z tym okiem właśnie Dave the Pirate, taki czarny, założony i ewakuował dalej, więc niestety dużo też moich przyjaciół no nie miało tyle szczęścia i ja niestety troszeczkę w tamtym roku też na tych grobach byłem z takim i pamiętam niestety, to jest z listopada 2024 roku, to jest pogrzeb Marii Chris. Ona była paramedyczką, która też nam bardzo często ubezpieczała w różnych ewakuacjach. I wiesz, co z Marie Chris było takim najbardziej przykre, to, że jak ja się spotkałem z jej rodzicami, bo ja byłem zaangażowany w tym, żeby dla ich rodziców zebrać jak najwięcej materiałów, zdjęć o Marie Chris, żeby oni pamiętali, no bo oni cały czas nie rozumieli tej tragedii. Dlaczego jej nie rozumieli? Ponieważ Marie Chris zginęła 12 kilometrów od linii frontu, to było od zerówki w sensie, od linii zero. To było gdzieś tam w okolicach tego frontu koło Zaporoża. Ona zajmowała się wtedy ewakuacją żołnierzy. Więc pojechali, ewakuowali żołnierza i wracali z powrotem już. Byli 12 kilometrów poza frontem. No, ona jako jedyna zginęła, popadli pod ostrzał artyleryjski, nie dronowy, po prostu artyleryjski. To się rzadko zdarza, że 12 kilometrów było, ale widocznie to były takie, gdzieś tam Rosjanie trzymali 5 kilometrów od frontu i to był zasięg 12 na liniach ukraińskich. Jest taka absolutnie możliwość. Oni popadli pod ostrzał i ona niestety zginęła. Tylko problem polega na tym, że ona nie miała kamizelki wojennej. Jej ojciec, też rodzina, ojciec tego nie mógł zrozumieć. Bardzo często mnie pytał, dlaczego ona nie miała tej kamizelki półodpornej. Ja mu opowiadam, Aleksander ma na imię. Mówię, Aleksander, słuchaj, my jak jeździmy, bo to było wtedy, jak my wtedy ewakuowaliśmy Pokros, listopad,
i tam okolice Pokrosta od południa. Ja mówię, słuchaj, my jak jeździmy teraz na ewakuację rejonu Pokrowska, na południe od Pokrowska, to my jak jesteśmy gdzieś w linii 8 kilometrów, 9, może to jest głupie, ale my dopiero wtedy zakładamy tę kamizelkę kulotwową. Więc to ja próbowałem mu powiedzieć, że Aleksander to nie była jej wina. Ona jako paramedyczka, ja sobie zdaję sobie sprawę, ponieważ ja te kursy paramedyczne też przechodziłem, wiem jakie to jest ciężkie ratowanie życia drugiej osoby, kiedy masz na sobie ten całą kamizelkę ze wszystkim. Więc to było dla mnie naturalne i prawdopodobnie mimo tego, że teraz są drony, my już staramy się tego nie robić, bo wiemy, że drony potrafią filtrować 10 kilometrów, więc to już jest takie niebezpieczne miejsce, tak? Staramy się już. Już nawet 25 Tak, no, kilometrów. no w Soledaru opowiadałem Ci o tej miejscowości Blagodarne. Blagodarne było dosłownie 4,5 kilometra od linii frontu, ale dla nas to był bezpieczny wtedy, bo wtedy nie było tych dronów. To była może gdzieś tam artyleria, no ale to byliśmy schowani pod drzewami. Teraz nie byłoby takiej możliwości. Teraz, jeżeli ewakuował się Pokros, no, południe Pokrowska, to punkt ewakuacyjny dopiero był daleko na północ od Piotrkowska, jakieś 15 kilometrów. No już nie można tak robić. To wszystko trzeba zmieniać, to wojna się zmienia, staje się bardziej właśnie dronowa. No i ona niestety zginęła pod wpływem tego ostrzału, że zdjęła tą kamizelkę kulturną. Ja to Aleksandrowi próbowałem wytłumaczyć, że to nie było głupie, to po prostu no, jej to pomogło w lepszym wykonywaniu jej paramedycznych i danie pierwszej pomocy tej osobie, żołnierzowi, której ewakuowała. Dużo też mówiliśmy, że tak przyszliśmy naturalnie może do moich przyjaciół, mówiąc o tym, o tych dźwiękach i tak dalej, no bo to się z tym wiąże jednak. Wojna to jest głównie jednak, jeżeli ja ostatnio dałem taką story na moją, wiesz, na moją relację, pokazałem kawałek odłamka, który właśnie w ewakuacji turecka chciał mnie zranić. Oczywiście on gdzieś tam spadł, jakiś bedyślanowy słup uderzył. Ja sobie go noszę na pamięć, teraz mam taki naszyjnik, tak sobie zdobiłem i mówię zawsze, że to jest jedyna, bo ja nie lubię tych pamiątek z wojny i nie przywożę ich. Kiedyś po prostu dostawałem i dałem je na jakieś aukcje, ale osobiście żadnych nie mam, oprócz właśnie tego jednego fragmentu, który chciał mnie wtedy ranić. E, Ale też dałem w tej story taką informację, że ja wiesz, cieszę się, że mam tyle, że mam, jedyne co kolekcjonuję tak naprawdę przyjaciele. I jak się domyślasz, w warunkach, w których wojennych, gdzie my pracujemy nieraz każdego dnia i musimy, ponieważ no, bardzo sprofesjonalizował zawód taki ewakuator frontowy, nie dość, że musi to być samochód pancerzony, to musisz mieć drugiego kierowcę, który jest też takim, potrafi dzielić ci pierwszą pomocą, cię zabezpiecza. Więc to się tworzą takie no, niesamowite, mocne przyjaźnie, tak? Taki przykład powiem na przykład tym samochodem, którym ja ewakuowałem południe Pokrowska, między innymi taka miejscowość Szewczenko, która już jest teraz okupowana. Miesiąc temu tym samym samochodem, którym już uderzył kilkukrotnie dron w poprzednich, nigdy nie uderzył, kiedy ja tam byłem, mimo tego, że prowadziłem też ten samochód wielokrotnie. No niestety wydarzyła się tragedia, że dron właśnie gdzieś tam w okolicach Pokrowska i to też już daleko, dosyć 4,5 kilometra za linią frontu. No do nas to jest dosyć daleko, nazwijmy to. To uderzył niestety w ten właśnie dron opancerzony organizacji Baseway, z którą współpracowałem. Uderzył dron i ranił brytyjskiego ewakuatora Ediego, z którym co ja bardzo często spędzaliśmy razem, także Boże Narodzenie dostał, on jest Brytyjczykiem, więc dostał od mamy nową pocztę, pamiętam odbierał brownie. Jak wiesz, co to jest ten brownie, ten klasyczny przysmak brytyjski, który ja też bardzo lubię, bo w ogóle sam mieszkałem 5 lat, więc brownie jest tam uzależniony od tego brownie. No i tak spędzaliśmy właśnie święta, no on niestety miesiąc temu jednej z akcji na południu zostali ostrzelani przez drona. Tym razem że stracił rękę i nogę. I lewą rękę i lewą nogę i teraz dochodzi, teraz cały czas przechodzi operację i dochodzi zdrowia w szpitalu w Dniepro, ale teraz został przewieziony do Lwowa, ponieważ w Lwowie jest ten szpital rehabilitacyjny, w którym też wielokrotnie z moimi przyjaciółmi, bohaterami byłem, ponieważ no, jeden z moich na przykład bohaterów
bierzem z Siergi jest minie. Rozmowę z Edim można przeczytać w Post Prawda Info. Jej autorem całkiem niedawno publikowaliśmy jest nasz kolega redakcyjny Askold Kruszewnicki, brytyjsko-amerykański dziennikarz współpracujący z naszą redakcją. No, niestety wiele tych osób, o których opowiadasz, też spotkałem na swojej drodze. Z Chrisem spotkaliśmy się w Bachmucie niedługo przed jego śmiercią. Z Andrew spotkaliśmy się w Kramatorsku. Odbierał jedną ewakuowaną osobę, niepełnosprawnego mężczyznę ode mnie, a później też niedługo, kilka dni przed swoją śmiercią uratował życie małego chłopca i jego brata i mamy, których razem z Mikołajem z Kramatorska znaleźliśmy w Bachmucie niedaleko rzeki, więc zdążyli zrobić jeszcze coś dobrego i kilka żyć uratować, zanim O tak, wreszcie. zdecydowanie. To mógłbym na ten właśnie ten temat o tych ewakuacji też moich przyjaciół, że to jest niesamowite, że bo to wiesz, ja nie patrzę na to, że to jest heroizm i jakkolwiek wiesz, znaczy ja moich bohaterów zawsze postrzegam jako jednak heroiści, ale ja też nie chcę z tego robić jakiegoś wielkiego romantyzowania. E, Ja robię z tego, że to jest niesamowicie potrzebne i niesamowicie skuteczne i ja widzę po prostu na własne oczy po prostu jak zmniejszane są statystyki śmiertelne dzięki takim ludziom, którzy oczywiście każdy wolontariusz jest niesamowicie mocnym, ciężkim czasami w komunikacji człowiekiem, są to bardzo często egocentrycy, no ale właśnie tylko tacy ludzie czują potrzebę tego, bo oni muszą udowodnić coś sobie. Znaczy nie chcę generalizować, ale zazwyczaj tak to jest. Tacy ludzie mogą to robić. No to też tak Eddie, no Eddie to jest typowy romantyk, tak? On myśli, że on zmieni sam świat, więc ja z tego znam. Ale Andrew tak samo był. To był w ogóle genialny doktor genetyki. Jego cała rodzina w ogóle mają sławne kliniki w Nowej Zelandii, więc to było takie, dlatego postaci cała biografia w ogóle Andrew'ego z moim zdjęciem na okładce. Kiedy Andrew szykował się w Soledar na wyjazd po kolejną osobę, bo ja też z nim pracowałem bardzo dużo, więc a on jeszcze był autystycznym człowiekiem, który z nikim nie rozmawiał, w ogóle kompletnie innym niż te całe samce alfa, które tam wyglądali praktycznie jak żołnierze, pamiętam, nie idziemy ewakuować, jak najwięcej ludzi, nie? A Andrew gdzieś tam z boku, jako taki autystyczny, no to jednak był świetnym doktorem genetyki po Oksfordzie, który miał ponad 50 lat i w którymś momencie stwierdził, że on musi przyjechać i pomagać Ukrainie, tak? Więc te historie tych przyjaciół są niesamowicie. Oczywiście zdarzają się też osoby, no wiesz, my mówimy, że wojna przyciąga różnych ludzi, dziwnych ludzi też, nie? Wiesz, wojna potrafi też przyciągnąć ludzi, którzy jednak potrafią, są na tyle, nie wiem czy nazwać realność, ale potrafią wykorzystywać warunki na wojnie, nie? Mówię tutaj o tworzeniu albo takich też biznesów. Mówię tu głównie o Ukraińcach, ale też jeżeli chodzi o międzynarodowych, też tworzenie właśnie tych takich legend nieraz, tworzenie własnego takiego własnego wyrachowanego może jakiegoś wizerunku. To też się bardzo często zdarza, ale ma to w bardzo krótkie nogi, ponieważ cała społeczność, tych wolontariuszy, dziennikarzy też i tak dalej, to jest wszystko tak, to jest wszystko tak mała społeczność, tam wbrew pozorom nie ma dużo ludzi, jak nam się wydaje. I zresztą sam wiesz doskonale. I szczególnie teraz, już po tych 3 latach, nie kiedy już nie przyjeżdża każdy, tylko już przyjeżdża najbardziej zmotywowani ludzie. I mówię to o wolontariuszach i o też dziennikarzach czy dokumentalistach, którzy o tym opowiadają. No i tutaj niestety jest to tak mała społeczność i to bardzo wszystko łatwo weryfikować, no ale często zdarza się, że no jest robiona taka ostra, mocna bardzo dezinformacja, można tak powiedzieć, z chęci tego, że jakieś osoby chcą po prostu zabłysnąć w mediach, tak? Nie będę tutaj nazwiskami mówić, ale miałem
taką przyjemność poznania takich osób też. Aczkolwiek no, nie chcę tu każdy ma swoją pewną rodzaju moralność, mi się wydaje. I to i tak wiesz doskonale, Piotr, że tam na wojnie jest wszystko albo białe, albo czarne, tam nie ma takich tych kolorowych. My sobie możemy rozmawiać o tym, różnych innych naleciałościach, ale tak naprawdę wszystko jest czarne, białe. Trzeba po prostu wstać, przeżyć i pożyć czy spać. No i też to jest na tyle ekstremalna sytuacja i tak dalej, że te wszystkie rzeczy, które potem dezinformacją gdzieś tam wychodzą, czy ktoś jest nie do końca uczciwy i tak dalej, to wszystko z biegiem czasu to wszystko po prostu wychodzi samo. No, tak? Tak może jest też, tak chyba się mówi, jest takie, że gówno samo na wierzch wypłynie. No, tutaj Bo jest tak oliwa samo. nieżywa zawsze sprawiedliwa, żeby ładniejsze przysłowie dobrać trochę. No tak, no tak, więc przykro mi jest tych przyjaciół mnóstwo, które potraciłem. Trochę straciłem tych przyjaciół. Tak jak mówiłem o tej analogii z tym moim wisiorkiem, który gdzieś tutaj, kurczę, mam, wiesz, brałem prysznic, zostawiłem go, ale gdzieś go czasami sobie tutaj noszę. To jest ten taki owalny, wiesz, owalny odłamek, nie ten ostry, to jest, on był wystrzelony prawdopodobnie z uraganu, z rakiety Śmierć i on, to jest ta bomba kasetowa i te takie wielkości jest bardzo ciężki, on po prostu na długich jest zaprojektowany tak, żeby ranić na długich dystansach. Ale głównie to są właśnie ci przyjaciele, nie? Z którymi po prostu spędzasz takie przyjaźnie, które budują się tam na miejscu. Kiedy jak ten film, o którym ci opowiadałem, który taki fragment ci tam wyślę tego odnośnie dla tej organizacji humanitarnej dla Petera z Ameryki, którą robiłem, no to tam właśnie między innymi zobaczysz jak taki fragmencik była właśnie, że my musimy, że jak krzyczę tam do takiego francuskiego wolontariusza, aż Antoine, trzymaj się bliżej ściana, tam gdzie słyszę strzały. No, to niesamowicie, wiesz, to jest odpowiedzialny jesteś, to jest coś pięknego móc być odpowiedzialny za drugą osobę i to jest coś pięknego móc jej pomóc. Być gotowym na to, że możesz jej pomóc. I tym sposobem docieramy do ostatniego zmysłu, czyli do smaku. Czy co masz w głowie, jak właśnie mówimy o smaku? Czy to może jakieś dobre wspomnienie tutaj, akurat niekoniecznie zniszczone budynki, niekoniecznie zapach metaliczny prochu, a może jednak właśnie ten popiół ze zgliszcz? Nie, ja myślę tak, dobrze to strzeliłeś. No, ze smakiem myślę, że tutaj nic takiego militarnego by mi się nie kojarzyło jednak mimo wszystko. Ze smakiem mi się kojarzą te, bardziej jak mam smak, to od razu sobie pomyślałem o tych wszystkich czerwonym barszczu, który jak odwozimy ludzi do ośrodków, teraz już do Pawłogradu, tak daleko, ale no jeszcze do niedawna to był do Krematorska, do Konstantynówki, tak, to już do tych rejonów już ludzi nie wywozi, już się wywodzi dalej, bo już wszyscy wiemy, że to wywożenie do Krematorska to jest takie trochę zamatanie pod dywan problemu, że to za chwilę i tak będzie kolejny. Więc te wszystkie barszcze, które zawsze jesteśmy goszczeni jako wolontariusze, tam dziennikarze, dokumentaliści wracając, my dostajemy i wtedy jest ten chleb i ten barszcz ze śmietaną. O, ten smak taki, jak on wtedy pięknie smakuje. Pięknie smakuje, jak on jest pyszny. Bo my bardzo często, na przykład szczególnie właśnie na tym początku wojny, jak my pracowaliśmy, był taki chaos i było takie zapotrzebowanie, że my potrafiliśmy pracować po prostu po 14 godzin, wyjeżdżaliśmy gdzieś tam rano o 9 i wracaliśmy do domu o 24 i bardzo często się zdarzało tak, że my po prostu nie byliśmy w ogóle, nic nawet nie jedliśmy. Gdzieś tam ktoś jak przyniósł jakąś kawałek batona, fajnie, super, bo po prostu nawet nie było czasu sobie nic takiego przygotować, się zorganizować, to było trochę, może to tak trochę dziwnie zabrzmieć, że nie zadbaliśmy o to, ale czasami po prostu się nie dbało o to i ja po prostu cały dzień chodziłem głodny. Więc taki barszcz, jak się zawoziło ludzi ostatecznie wszystkich i miało możliwość, że, no bo takie ośrodki prowadzą zazwyczaj też wolontariusze, są to bardzo często też bardzo skutecznie działają wszelkie organizacje religijne, i tam są siostry, które gotują i wtedy zjeść taki
cudowne, barszcz jeszcze, jak sobie pomyślę o tym, bo w Krematorskiej jest taki ośrodek, gdzie pieczą własny chleb i do tego taki świeżutki chlebek, no ten smak już też będę pamiętał tego barszczu i świeżego chlebu z jednego z ośrodków dla uchodźców w Krematorsku na Jasnochoryczce. No dobrze, że zostają jakieś miłe wspomnienia z tego wszystkiego, a z tych wspomnień, którymi podzieliłeś się dzisiaj z nami, budujesz film. Film, który zakładam będzie dosyć unikalny, jeśli chodzi o wiele produkcji, które powstały na temat tego, co dzieje się w Ukrainie od 2022 czy od 2014 roku. Kiedy możemy się go spodziewać? I co w Tak. nim będzie? No tak, no dziękuję, że uważasz, że będzie unikalne, wszystko się okaże. Znaczy, no unikalne będzie z jednego z punktów widzenia na pewno, będzie unikalne z tego, że jednak przez 3 lata byłem w tym całym procesie. I wiem, że jako w zasadzie no nieliczny, albo nawet jedyny, bym mógł powiedzieć, byłem tak głęboko, więc on pod tym względem będzie na pewno unikalny. Historia też jest na pewno unikalna, ponieważ będzie możliwość poznania tego procesu ewakuacyjnego naprawdę od środka jako nie kino takie, może dokument taki telewizyjny, do którego my, bo myśląc o dokumencie, myślimy o dokument w zasadzie jest inspiracyjny, trochę taki dokument jest taki faktowy troszeczkę. Tak? Więc ja się zajmuję tym kinem dokumentalnym, czyli przez z własną wrażliwość filtruję to, co ja będę, o czym będę ci opowiadał, tak? Takie są dokumenty, gdzie się podkłada też mikrofon i tak dalej. Są takie dokumenty, są bardziej takie faktowe. Tam emocji dokumentalisty czy dziennikarza, który to wykonujesz, nie zobaczysz. W moim filmie będziesz mógł czuć moją emocję. Ja ci nie będę o niej opowiadał, ale będziesz mógł ją wyczuć, tak? Więc te kino będzie bardzo bliskie, też będzie unikalne z tego względu, że będziesz naprawdę się czuł, jak jesteś tam na miejscu. Ja do tej pory z tego wyprodukowałem tylko takie 50 minut, takiej okładki filmowej my to nazywamy, ponieważ ja ten film rozwijam w szkole Wajdy przy pomocy takiej legendy kina dokumentalnego polskiego, jak Marcel Łoziński na przykład, który ogląda te moje rzeczy, co ja robię, dyskutujemy o tym. Więc oni w tym wszystkim pomagają. Mam takie 50 minut takiej okładki, która mi pokazać ten klimat tego. To nie jest gotowy film, to jest po prostu złożony jeden dzień z życia mojego bohatera, no, który oni stwierdzili, że to jest bardzo, bardzo unikalne podejście, ponieważ jestem bardzo blisko tego. Dlatego, że jestem partnerem jej. Jestem praktycznie z nim, można poczuć ten smak detektyw. Latają w tle, się dzieje na moim boku, że na ewakuacji 11 z czasy fiar. Będzie, jestem pierwszy. Tak. Tego między innymi wróciłem po 3 latach. 4 lata bardzo intensywnie, które spędziłem w Ukrainie. Tak do końca już 2 miesiące, tak naprawdę teraz wróciłem jakiś miesiąc temu, ale przez ostatnie 2 miesiące już w ogóle nie zajmowałem się żadnymi dokumentalnymi. Ja już po prostu tam zostałem, bo wiesz, mój film robię, filmy w ogóle dokumentalnie robi się wiele lat, wiesz, to mam też trochę takich przyjaciół, którzy 5 robią, nie tylko o wojnie, różne, tak? I nieraz tych efektów nie widzisz, wiesz, a ja będąc tam na miejscu jeszcze, kiedy pracowałem teraz przez ostatnie 2 miesiące, będąc tam już tylko jako praktycznie wolontariusz, to ja po prostu nie mogłem tego zostawić, dlatego że ty widzisz efekt tu i teraz, tak? Zabierasz tą babcię, widzisz tą babcię w bezpiecznym miejscu, jest satysfakcja, tak? Widzisz jakby zrobioną pracę, robotę wykonaną. W filmie dokumentalnej tej roboty widzisz długi czas nawet nie widzisz, nie? Więc ja jestem teraz na etapie właśnie, że muszę tą robotę zrobić, którą trzeba zobaczyć w końcu, bo też to narażałem swoje życie, też po to dużo osób mi zaufało, zabierając mnie, będąc moimi partnerami i żebym teraz pokazał w kino, które przede wszystkim ma być też informacją o tym, wiesz, bo jak mówiliśmy wtedy nie dokończyliśmy tego, to prawdopodobnie wtedy, kiedy się przerwało, mówiłem o telewizji, że to właśnie trochę złe na tą telewizję, że ona po prostu tak troszeczkę zabrała tą wrażliwość nam, że po prostu pokazując tą wojnę tak trochę bezpośrednio, bez takich tłumaczenia kontekstów, a my przywykliśmy do tych trochę martwych ciał, chociaż w telewizji może nie jest to tak bezpośrednio pokazane, ale trochę tak jest, tych dźwięków, wszystko jest takie znormalizowane już, tak? A co ja wierzę w tym filmie, który ja realizuję teraz,
ty będziesz mógł to zobaczyć właśnie z zupełnie innej strony niż to telewizja pokazuje. Zazwyczaj telewizja pokazuje, zrobiłaby taki wywiad potem z Nikolajem, tak, o tej sytuacji, jaką on przeżył, a ja pokazuję ci tą sytuację, jaką przeżył, więc byś mógł przeżyć razem z nim to i dopiero doświadczyć tak naprawdę, jaki to jest poziom tragedii, poznając też tych ludzi, których ewakuujemy, będziesz mógł się po prostu z nimi utożsamić. I to jest bardzo ważne. Utożsamić się, tak? Telewizja daje ci taki, znaczy to nie chodzi o telewizję, nie chcę krytykować tego, bo to też jest potrzebne, ale po prostu tam jest tylko czysta informacja. Ty nie możesz poznać tego człowieka, nie możesz się trochę utożsamić, że w sumie ja podobnie myślę, ja taki jestem podobny. Ja może taki mam kolegę podobnego, który jest, to mógłby być mój brat. I to jest bardzo mocne, bo to wtedy to jest taki zabieg, który no, faktycznie ci zaczynasz się utożsamiać i zaczynasz rozumieć, że ta wojna dotyczy też ciebie, a nie tylko jakichś obcych ludzi gdzieś mieszkających z daleka, chociaż ostatnio z którym komuś tłumaczyłem, że no słuchajcie, jakie daleko. Ja bym teraz, jak chcę jechać na Donbas, wsiadam w samochód i w 19 godzin jestem. Już oni mówili, jak to 19 godzin? Ja im pokazuję im na Google Maps, proszę bardzo, 19 godzin, no okej, 2 godziny przez granicę i 21 godzin jestem na wojnie. To wcale nie jest tak daleko, jak wam się wydaje. Jest bliżej niż wam się wydaje. To jest też słowa mojego przyjaciela malarza polskiego Edgara Pila. Wojna jest bliżej niż wam się wydaje i to jest absolutnie prawda. Ale Masz już tytuł swojego filmu? jest roboczy, ale nie chcę jeszcze o tym powiedzieć, bo to jest tytuł roboczy, to jest jeszcze nieoficjalny, tak, oczywiście, że jest, ale jeszcze zobaczymy. Więc reasumując, tak, jestem teraz po tych 3 latach pod względem też presji, ponieważ produkuję to w studiach Wajdy z fajnymi profesjonalistami, którzy robili już takie filmy i wiedzą, ile pracy trzeba poświęcić, żeby ten film wyprodukować, więc obecnie przeniosłem się do Warszawy tylko na potrzebę tego, żeby przez kolejne miesiące, prawdopodobnie jest to kilka miesięcy, bo pytałeś mnie, kiedy to się pojawi, więc to jest na pewno kolejne, ponieważ w tym filmie też mi pomaga Sergiej Marczyk, to jest ten białoruszyński reżyser, który też teraz kończy swoje 2 filmy. Jeden o batalionie Donbas, a drugi jedziemy do domu, już jest. Rozpoczęliśmy taką fundację Free Dog Foundation i tam można zobaczyć trailer tego filmu i jedziemy do domu. To jest historia ukraińskiego, takiego zwykłego chłopaka, który nagle stał się operatorem drona i Sergiej o tym bardzo fajnie opowiada i ten film już niedługo będzie, ale dlaczego ty mówię? Ponieważ Sergiej nad nim pracował nad montażem samym pół roku. Więc to są takie realne interwały czasowe. No ale ja już jestem zmotywowany, wszystkie zdjęcia zakończyłem, więc będę teraz pracował każdego dnia ze swoim montażystą nad produkcją tego, więc mam nadzieję, że w drugiej połowie roku już ten film będzie gotowy i będzie można się zastanawiać, jak ten film będzie dystrybuowany, na jakich festiwalach i tak dalej. To są kolejne strategie festiwalowe, to jest w ogóle cały skomplikowany proces, żeby w ogóle niestety, ale dlaczego w takim razie jeszcze na koniec powiem, bo to może takie się wydać, ojejku, bo ja muszę to robić na festiwale, muszę to robić na wielkie kina, dlaczego tego nie można na YouTube'a, skoro to ma być informacja, która tu i teraz ma dotrzeć do ludzi, tak? No właśnie dlaczego? Dlatego. Ja wiem, że jestem fanem też bardzo fanem Wojtka Grzedzińskiego, to jest polski fotograf, wybrał w ogóle WordPress Photo, zobaczycie jego miejsca. On pracuje dla New York Post i New York Times, a kiedyś on też często w Kramatorszku bywał i kiedyś widziałem z nim wywiad, ja bardzo lubię go też skramać, bo nigdy o sobie nie mówi, mimo tego, że jest fotografem wojenną, on nigdy o sobie nie mówi, bo on też był fotografem, jak może kojarzył go, to był też fotografem naszego prezydenta oficjalnym i po prostu Wojtek robi różne rzeczy, ale pracuje też dla New York Posta i New York Timesa, robi zdjęcia. I on opowiadał w jednym z swoich wywiadów, powiedział, że słuchajcie, wiecie co, to jest na tyle to jest już ryzykowna gra, nie tyle, że ciężko nawet do utrzymania, bo fotograf, freelancer, fotograf wojenny to w ogóle nie ma szans, to musi dla agencji pracować, jeżeli chcesz z tego normalnie żyć. No ale on już o tych oczywiście finansowych też opowiadał, że to jest ciężko, ale on powiedział, że on tylko dlatego to robi, ponieważ on wie o tym, że ten New York Post będzie na biurku jakiejś osoby
decyzyjnej, tak? Jakiegoś senatora gdzieś w Ameryce, albo jakiejś innej osoby, tak? Czy ludzie czytają tego, nie? W Polsce, tak? I on tylko powiedział do tego, gdyby on miał, przepraszam, nie obrażając żadnej innej gazety z Polski czy gdziekolwiek, tak? Ale jeżeli to miałoby być w jakiejś lokalnej, takiej polskiej gazecie, czy lokalnej, jakiejś nawet ogólnopolskiej, ale po prostu w takiej, on by tego nie robił, bo ten mówił, żeby to nie trafiłoby do tak ważnych osób. No i to samo jest mniej więcej w Kim z Kinem, które robię, tak? Jak my robimy na festiwale, robimy to potem pod dystrybucję też może na jakichś streamingowych platformach, my to robimy po to, żeby to trafiło jakościowo do osób, które naprawdę interesują się takim kinem i też te osoby tak naprawdę mają możliwości coś zmienienia. Jeżeli ja bym to produkował na YouTubie, no nie oszukujmy się, jeżeli na YouTubie nie masz już wypracowanych zasięgów i nie jesteś w tym systemie tego legendarnego algorytmu, on cię nie pokocha, to ty umrzesz, zostaniesz pogrzebany pod względem tych wszystkiego spamu, tych wszystkich, tego wszystkiego, co tam jest wrzucane o bardzo niskiej wartości, jakiejkolwiek edukacyjnej, czy jakiejkolwiek po prostu ma to czysto rozrywkową, a niestety na YouTubie się ogląda głównie rozrywkę. Więc, więc stąd też to wynika, że ten film jest tak długo produkowany, że on ma być tak profesjonalny, że on będzie pokazany na festiwalach, bo ja wierzę i też różne osoby, które takie rzeczy robią na festiwale, wierzymy, że to po prostu wtedy będzie miało szansę trafić i będzie to zauważone i będzie miało trafić do osób, które naprawdę się tym interesują, naprawdę mogą coś zmienić. Nawet nie chodzi, że zmienić, ale trafią to trafi to do takiego kręga osób, które mogą to podać też dalej i to nie zginie gdzieś w tych czeluściach tej informacji, no bo żyjemy w czasach, kiedy informacja jest wszystkim i jest najważniejsza, jest o wiele ważniejsza niż jakikolwiek broń, ale niestety żyjemy w czasie niesamowitego spamu, dezinformacji. Tak? Sebastian Tomasz Plocharski był moim i Państwa gościem. Zaryzykuję takie stwierdzenie, że człowiek, który stara się zmienić świat, jak wielu wolontariuszy, o których Dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo miła rozmowa, bardzo fajna. Podoba mi się też ten taki naturalny przebieg tej rozmowy. Jeszcze raz podkreślę, tak? No nie czuję się tak? Nie czuję też żadnym się bohaterem, robiąc takie rzeczy. My po prostu robimy jako wolontariusz. Ja robię robotę, która jest niesamowicie potrzebna. Ja widzę skuteczność tu i teraz, więc to jest głupie by było, gdybym tego nie robił. A po drugie, jako dokumentalista to jest moja robota i jeżeli ktoś ma inną, ja po prostu chcę ją wykonywać najlepiej, jak mogę, tak? i na ten film czekamy. Jeszcze raz powtórzę, Sebastian Tomasz Plocharski był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam do Postprawda Info. Dziękuję. Dziękuję Piotr, dziękuję Państwu, jeżeli dotrwaliście do tej pory.